Cześć wszystkim, witam ponownie. Nazywam się Jasiek Lemiech. W grupie facebookowej Trading Jam Session jestem pod pseudonimem JohnFX. No i staram się tutaj z kolegą Nicolas Henry, który jest twórcą platformy widocznej na ścianie zwaną QuantMap, oraz Marcinem Lechowiczem, pomagać Wam, udzielając w szczególności na DAX-ie informacji na temat aktywności algorytmów oraz dużych graczy typu banki albo fundusze inwestycyjne, market makerów oraz tego, co się dzieje na tej tak zwanej taśmie. Jednakże dostaję od Was mnóstwo pytań na Messengerze, w jaki sposób to wszystko odczytywać, i tym, że dzisiaj się będziemy zajmować. Natomiast zanim przejdziemy już do szczegółowego omawiania tej platformy i tego, jak się nią posługiwać, to chciałem wyjaśnić rzeczy, które są znane w teorii wszystkim, a jednak nie każdy do końca je rozumie. Jeśli jesteśmy inwestorem detalicznym, tak jak my, to, tak jak mówił ostatnio Rafał, widzimy tylko najlepszą cenę kupna albo najlepszą cenę sprzedaży, znaną jako bid-ask spread. I teraz jako użytkownik rynku, tu jest ask, tu jest bid. I teraz jako inwestor indywidualny, czyli użytkownik rynku, mamy możliwość kupienia po cenie ask, czyli drożej, oraz sprzedania po cenie bid, czyli taniej. Jeśli jesteśmy market makerem, czyli kreujemy dla inwestorów indywidualnych cenę, to my kupujemy po bidzie, czyli taniej, a sprzedajemy drożej, czyli po cenie ask. I z tego właśnie składa się cała książka, ponieważ jeśli popatrzymy sobie na głębokość rynku, na przykład na giełdzie papierów wartościowych, na futuresy, czy na głębokość rynku na danym walorze, to zobaczymy, że pod najlepszą ceną bid są jeszcze inne, niższe ceny z różnymi size'ami. Na przykład tu ktoś chce kupić 1000 akcji po 100, tu ktoś chce kupić 900 akcji po 101 i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest powyżej ceny ask. Są chętni, którzy chcą po prostu sprzedać to drożej i w różnych kwotach, ponieważ mają jakiś konkretny widok na rynek i nie będą akurat handlować po tej cenie, która jest obecnie, tylko poczekają, aż na przykład cena dużo bardziej spadnie i wtedy dopiero kupią, albo jak cena wzrośnie, to wtedy zaczną zajmować pozycje krótkie albo sprzedawać. I z tego składa się cała głębokość książki, którą zaraz będziemy oglądać na QuantMapie. Mam nadzieję, że to jest jasne wszystkim. Teraz omówimy sobie pokrótce coś takiego, co właśnie nazywamy na grupie taśmą. Taśma wzięła się z tego w książkach właśnie Wspomnienia gracza giełdowego, czy pozostałych lekturach, które żeśmy sobie czytali, zaczynając przygodę z tradingiem. Istnieje pojęcie ticker tape. Co to jest ticker tape? Ticker tape to jest zapis wszystkich wydarzeń, które mają miejsce na danym walorze. Czyli na przykład, jak sobie czytamy taśmę, to na niej jest napisane: kupiono jeden kontrakt na DAX po 10 500. Sprzedano 2 kontrakty po 10 501. Sprzedano 5 kontraktów, po 499, oczywiście niżej, jedziemy z trendem w dół. Sprzedano 5 kontraktów po 10 498. I to jest po prostu zapis na taśmie, bo kiedyś tam drukarka była i telegraficznie się wszystko przesyłało z giełdy. To jest zapis na taśmie wszystkich aktywności graczy, którzy właśnie uczestniczą na rynku i zajmują określone pozycje. I wtedy na przykład możemy sobie ustalać, jako że spekulujemy, w którą stronę zaczyna być tendencja, tak? Jeśli widzimy, że trochę więcej kontraktów jest sprzedawane niż kupowane generalnie, to możemy sobie pomyśleć, że pewnie zaczyna się jakiś trend w dół, a jeśli ma sytuacja odwrotna, czyli duże ilości kontraktów są kupowane, czyli są zabierane z ofert, czyli po tej najlepszej cenie ask i coraz wyżej, to prawdopodobnie mamy do czynienia z rynkiem byka, czyli przemieszczamy się na północ. Mam nadzieję, że teraz, jak będziemy używać właśnie pojęć bid i ask, to w tłumaczeniu na nasz język TJS-owy, czyli w tłumaczeniu na język inwestora indywidualnego, będziemy mieć do czynienia bid, innymi słowy, to jest limit buy,
a ask to jest limit sell. I to wszystko jest widziane z perspektywy market makera. I teraz możemy sobie przejść już do naszego narzędzia QuantMapa. QuantMap jest nakładką, której twórcą jest Nicolas Henry, nasz znajomy z Francji, który niedawno dołączył do grupy. Wykonał on narzędzie, które podłączamy pod platformę inwestycyjną SierraChart.com. SierraChart.com to jest po prostu oprogramowanie, które można sobie podłączyć do jednego z brokerów, z którymi oni są spartnerowani, tak aby mieć po prostu feed danych od tego brokera, czyli właśnie dane na temat zachowania ceny, dane na temat taśmy, dane na temat wolumenu, kto ile sprzedał, po ile, oraz dane na temat głębokości książki. I teraz, omawiając wszystko, lecąc od góry, ponieważ tak będzie najwygodniej, żeby było wszystko widać, możemy sobie odpuścić spokojnie ten dolny obszar oraz ten całkiem górny tutaj, ponieważ to są już ustawienia personalne, to znaczy równie dobrze moglibyśmy mieć tam 100H, RSI czy jakiś dowolny inny wskaźnik. Akurat tutaj jest kolega Marcin ma różnicę podaną na każdym słupku, czy więcej było kontraktów sprzedanych po cenie bid versus kupionych po cenie ask, tak? To jest tylko ułatwienie do tego, żeby każdy czytał sobie po swojemu. Fajna butelka nam się świeci na ekranie, by the way. I teraz tak, zaczynamy od podstaw. Na QuantMapie widzimy takie bloczki. To jest po prostu aktualna cena. I to jest wykres tickowy na DAX-ie. Cenę mamy tutaj, aktualnie jest to tam, nie widzę dobrze, 10 665 bodajże i ona sobie tak fluktuuje, prawda? Leci sobie cena, ponieważ są transakcje kupna, sprzedaży i ona sobie będzie tam jakoś iść. Każdy z tych bloczków, jak zobaczycie, jest różnego koloru. Są bloczki zielone, które są trochę wyższe, niektóre są trochę niższe. Są również bloczki czerwone, które również są niższe lub wyższe. To jest wykres tickowy, czyli to nie jest świeczka minutowa, ani 5-minutowa, ani żadna inna, tylko każdy z tych bloków jest zapisem każdej transakcji, która ma miejsce na kontraktach futures na indeks giełdowy DAX. Wewnątrz tych bloczków to akurat jest słabo widać i może to akurat w tym momencie nie będzie istotne. Są liczby, które mówią o tym, ile kontraktów było oddane po cenie bid, a ile wzięte z ceny ask. Tak? Ktoś kupił, ktoś sprzedał, użytkownicy rynku, więc muszą korzystać z tego spreadu. Akurat na futuresach jest pół ticka najczęściej, z tego spreadu, który jest kwotowany przez market makerów, żeby zawierać transakcje. Wiadomo, użytkownik rynku, tak jak mówiliśmy na początku, musi sprzedać trochę taniej, czyli uderzyć w bid, albo kupić trochę drożej, czyli uderzyć w ask. I teraz tak, od góry teraz patrząc jest taki ogromny czerwony obszar i lustrzane jego odbicie jest na zielono i to jest tak 10 tików w dół powyżej aktualnego kursu, 10 tików w górę powyżej aktualnego kursu. I to jest właśnie głębokość książki, o której mówiłem, czyli tutaj mamy w tej chwili cenę, jak było 665, to najbliższy ask jest 665,5, najbliższy bid jest 664,5, tak? To jest taki bid-ask spread właśnie, który my widzimy na przykład mając rachunek u brokera CFD, chociaż u brokera CFD oczywiście może się to troszeczkę różnić, niewiele, ale może. Natomiast wszystko to, co jest powyżej, to jest strona oferty. I teraz tutaj, jeśli Marcin byłbyś łaskaw troszeczkę przybliżyć, tutaj widzimy różne liczby w pionowym słupku, gdzie stoi na przykład 12, 10, 13. Idąc tickami w górę, na przykład od 665 do 670, market makerzy wystawiają tutaj oferty, po jakiej cenie chcą sprzedać jaką ilość kontraktów. I na przykład tutaj po 666 jest na przykład 20 kontraktów, po 666,5 jest 14 kontraktów. To są ich zlecenia limit sell, jakie my znamy. Nie muszę kupować od razu wewnątrz tego spreadu, który jest obecnie na rynku, tak, tutaj między tym połową punktów, tylko mogę stwierdzić, że zacznę sprzedawać dopiero jak DAX powyżej 670 się przesunie,
bo nie chcę po prostu tak tanio oddawać skóry. Teraz jest dla mnie za tanio, żeby sprzedać, więc wystawiam zlecenie oczekujące gdzieś tutaj wyżej, które zostanie wypełnione dopiero jak cena dojdzie w to miejsce. Tak samo, jeśli ja chcę kupić taniej niż jest teraz rynek, ponieważ uważam, że teraz jest za drogo, to wystawiam sobie zlecenie oczekujące, limit buy, czyli bid, płacę za DAX-a 662 na przykład. Tutaj w tym miejscu, tu jest akurat zlecenie na 22 kontrakty. Tak? Nie będę kupował drogo, tylko poczekam aż sobie spadnie i dopiero wtedy będę zainteresowany ewentualnie zajęciem pozycji długiej. I tak to wygląda w wersji podstawowej. I to jest podstawowa głębokość książki. 10 tików w dół, 10 tików w górę. Zauważycie teraz, że niektóre te zlecenia liczby kontraktów są troszeczkę mniejszym kontrastem oznaczone, a inne troszeczkę większym. To właśnie tworzy nam heat mapę, czyli mapę wielkości zleceń, które stoją. Im wyższy kolor danego bloku kontraktów, z jednej czy z drugiej strony, tym on bardziej się wyróżnia od całej reszty, czyli żeby pokazać, że w danym miejscu stoi większe zlecenie niż średnia ilość zleceń, jaka jest. Bo widzicie, tutaj na przykład w obszarze, w którym teraz pokazuję wskaźnikiem laserowym, średnia wielkość zlecenia to jest tak 12 do 15 kontraktów, czyli jak to na rynek DAX to jest niewiele. Natomiast powyżej 25 kontraktów już będziemy mieć zaznaczone to większym kontrastem, tak żeby to zwróciło naszą uwagę, że na przykład ktoś większy z graczy ustawił się, aby tutaj kupić, jak cena zacznie spadać do tego poziomu. Kobaltowa linia, która sobie idzie właśnie tak jak pokazuje wskaźnikiem, to jest graficzne przedstawienie tego, co się dzieje na taśmie. A na taśmie, jeśli linia spada, to znaczy, że jest sprzedaż, ponieważ jak skonstruować taką linię? Otóż od całego wolumenu po stronie ofert odejmujemy totalny wolumen, który się wydarzył po stronie bidu dla każdego z tych bloczków. Czyli jeśli tutaj na przykład sprzedano po cenie bid 665, 5 kontraktów, a kupiono z ceny ask 0, to linia spadnie nam w dół. To znaczy, że wolumen właśnie oddanych, sprzedanych kontraktów przewyższył te kupione, czyli teoretycznie jest większość chętnych na sprzedaż niż na kupno po danej cenie. I ona też układa się w pewne trendy, tak jak nasza cena wyjściowa instrumentu Contract Futures na DAX, układa się w trendy, ponieważ często jest tak, że jeśli tworzy się na przykład nowe minimum lub maksimum dnia, to wtedy gracze na przykład stwierdzają, o, robimy nowe maksimum, to już jest za drogo, zaczynam zamykać pozycję, biorę take profit, albo otwierają się nowe pozycje krótkie i chcą zarabiać na spadkach, prawda? Wtedy na taśmie będziemy widać właśnie, że netto rynek zaczyna otwierać więcej shortów niż longów, czyli ona zaczyna gwałtownie spadać i tworzyć tak jakby trend razem z ceną, ponieważ większość uczestników rynku uznało, że jest tak drogo, że warto by było sprzedać po lepszej cenie, więc nie chce się po prostu spóźnić na odjeżdżający pociąg. Jest jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć jeszcze, tylko że jest niestety trochę słabo widoczna. Poprawimy niedługo kontrast, to będzie na screenshotach lepiej widać, które wklejamy z Marcinem i z Nikola na Facebooku. Tutaj jest taki purpurowy, bardzo słabo widoczny profil wolumenu. To jest, poprzednio nazwałem to źle, powiedziałem, że to jest market profile, ale market profile to jest troszeczkę co innego. To jest volume at price. Volume at price, czyli jaki wolumen zawartych transakcji były po konkretnej cenie. Prawidłowość z tym związana jest następująca, że może to nam się przysłużyć do tego, aby identyfikować potencjalne poziomy wyczerpania cenowego. Czyli na przykład jeśli idzie trend w górę przez długi czas i robimy nowe maksimum dnia, to wtedy cena się wyczerpuje i ilość zawartych kontraktów, ilość zawartych kontraktów na przykład po maksimum dnia jest praktycznie żadna. To znaczy, że trend szedł i popyt tak się wyczerpał, że mamy zawrotkę.
Dlatego często się zdarza, że po prostu na obrzeżach tego market profile, volume at price, jest najmniej zawartych transakcji, patrząc na cały dzień od otwarcia albo do zamknięcia, albo do konkretnego momentu, na przykład teraz. Tak samo się robią dna. Cena spada, jest duża ilość zawartych transakcji, wszyscy oddają, sprzedają i nagle dochodzimy do momentu wyczerpania, czyli już nie ma chętnych do tego, żeby sprzedawać. No ale ci, co chcą kupować, bo mówią, że są tak tanio, mówią, no to dobra, to teraz zaczynam zabierać. No a już oferty się skończyły, więc mamy tak zwany short squeeze, czyli wyciskamy pozycje krótkie jak cytrynkę, czyli odbijamy, idziemy ostro w górę i wtedy oni muszą zamykać pozycje, muszą kupować, żeby zamknąć stratne pozycje, tak, które zajęli wcześniej. Również często się zdarza tak, że zobaczcie, w tej chwili mamy niewielki ruch w dół i teraz te jasne obszary to są aktywności algorytmów. Cena spadła i momentalnie ktoś wrzucił dużą ofertę na 40 kontraktów, a tutaj sobie zbiera. Widzicie, już mamy zielone słupki, ponieważ jak reaguje publika, jak widzi duże zlecenie na ofercie? Zaczyna sprzedawać. Follow smart money. Logiczne, prawda? Zaczynamy sprzedawać i automatycznie spychamy cenę w dół, natomiast wcale nie oznacza to, widzicie, to już zostało usunięte, wcale nie oznacza to, że ten gościu, który się tutaj wystawił, chce to sprzedać. On to usunął, ponieważ chciał się tutaj wyładować, na przykład wziąć take profit z krótkiej pozycji, którą zawarł tu, albo po prostu jeśli rynek ma iść później w górę, to ładnie się tutaj zapakowuje na longi. Przy tej okazji mamy kolejny ważny sygnał, który występuje na wykresie w postaci alarmu. Często widzicie, jak wklejamy screenshoty, że poniżej i powyżej tych słupków są zielone i czerwone kropki z różnymi krótkimi opisami. Bid iceberg to jest bardzo ważny sygnał, ponieważ iceberg to jest taka metafora góry lodowej. Ktoś składa ukryte zlecenie, na przykład do książki wstawiam po najlepszej cenie bid, że chcę kupić 10 kontraktów, a ktoś chce się wysypać. Ja mówię, to jeszcze przy okazji shorta otworzę i jak oddam 50 kontraktów, to ten 10 dostanie, ja pewnie na 40 kontraktów dostanę bid ticka niżej, potem jeśli nie będzie takiej płynności, to na przykład zamknie mi się kolejne 10 kontraktów, więc znowu tick niżej będzie kolejne zlecenie na 10, ale okazuje się, że jak tutaj stało 10 na bidzie, a ja walnąłem to 50, a okazuje się, że troszeczkę jednak tego więcej jest i wraca mi na przykład kolejne 50. Akurat DAX jest stosunkowo małym rynkiem w porównaniu do S&P 500, ponieważ na DAX-ie widzicie, średnia wielkość zlecenia to jest 20-25 milionów euro. Natomiast na S&P 500 taka średnia wielkość zlecenia na każdym poziomie ask albo każdym poziomie bid to jest 800-900 kontraktów i to jest ponad 100 baniek dolca, więc tam to już są naprawdę duzi gracze, którzy wszystkim elegancko sterują. Na przykład w każdym razie iceberg to jest zlecenie ukryte, czyli stoi mniejsza liczba kontraktów wystawiona na ofercie albo na bidzie, natomiast jeśli rynek sprawdza to zlecenie i próbuje się wyładować, to iceberg uruchamia się wtedy, jeśli faktyczna ilość kontraktów było dużo większa niż zawarta transakcja. Kolejne rodzaje alarmów, które tutaj występują, to jest bid replenish i tak samo po przeciwnej stronie z ciemnoczerwoną kropką, tak jak tutaj, ask replenish. Co to znaczy? Replenish, czyli po angielsku dodać albo uzupełnić. Może to jest najlepsze słowo, uzupełnić. Co się dzieje? Alarm bid replenish wyskakuje wtedy i tylko wtedy, kiedy cena spada i na przykład po cenie bid ktoś oddał 5 kontraktów, sprzedał, ale wróciło po tej transakcji na przykład 10 kontraktów, czyli netto ktoś dodał do bidu 5, więc mamy sygnał, że ktoś po prostu czekał na to, aż ktoś mu sprzeda i podstawił rączkę, bo chciał taniej kupić i mu to wyszło. Tak samo jest po drugiej stronie. Jeśli pokaże nam się ask replenish, to znaczy, że ja jako inwestor indywidualny patrzę,
przepraszam, bo chyba sorry. Ask Replenish jest przeciwną sytuacją, to znaczy ja jako inwestor indywidualny zacząłem kupować, bo mówię, a DAX będzie wyżej, to kupuję. Ale patrzę, że wcale nie idzie ta cena do góry, ponieważ te moje zlecenia kupna zaabsorbował jakiś większy gracz, dokładając do arkusza zleceń po stronie Ask coraz to większe pozycje. On czeka na to, aż ja się sfrajeruję i kupię na szczycie i wtedy cena zacznie zawracać. Kolejnym takim alarmem, ponieważ może to nie być widoczne, ale jeśli kamera przybliży troszeczkę, niektóre zielone słupki mają czerwone wypełnienie, a niektóre czerwone słupki mają zielone wypełnienie. Wewnątrz tych słupków kolorem czerwonym lub zielonym jest oznaczona aktywność market makerów. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach market makerzy to są firmy algorytmiczne z branży high frequency trading. Oni są skolokowani na giełdzie. Co to znaczy skolokowani na giełdzie? To znaczy Eurex zachęcił ich, żeby stawiali serwery obok ich serwerów zaraz przy giełdzie i mieli zerowe opóźnienie. Czyli tak jakby byli razem z giełdą. Nie mają wtedy, są podłączeni do sieci lokalnej, nie mają wtedy żadnego opóźnienia, internet ich nie dotyczy. Ale jako, że oni są przekaźnikami naszych zleceń do rynku, to mają nad nami przewagę, ponieważ my siedząc w domu już mamy opóźnienie internetowe, na przykład ping 100 milisekund, czy coś w tym stylu. To daje market makerowi bardzo, bardzo dużą przewagę, ponieważ może uskutecznić coś takiego, co się nazywa front running. To jest bardzo brzydka praktyka. Front running to jest tak, opowiedzmy to sobie na przykładzie. Ja jestem market makerem i Rafał chce ode mnie kupić jeden kontrakt po 10,5 tysiąca na DAX-ie. Jako że Rafał ma opóźnienie 100 milisekund, a ja względem względem giełdy mam 0, to ja 100 milisekund wcześniej widzę to jego zlecenie buy i ja mu nie sprzedam tego tak tanio po 10,5 tysiąca, tylko ja szybko przesunę się, bo zdążę, szybko przesunę się z ofertą na 10 501 i mam bez ryzyka zarobionego centa. Tak? Rafał mówi, a dobra, jeden tick, co mnie tam jak ja celuję w 100, 150, czy tam mam silne view na rynek, więc pewnie to odrobię. No ale tak naprawdę ilość takich transakcji, jeśli przekracza setki tysięcy dziennie, czy setki milionów dziennie i każda goli z nas, inwestorów indywidualnych po takim jednym pipsie, to zobaczcie, jak bez ryzyka można szybko osiągnąć zyski na takim właśnie market makingu, pseudo market makingu, bo dla mnie to jest front running po prostu i to powinno być zabronione. Stąd właśnie, wracając do wypełnienia, stąd właśnie taka aktywność jest oznaczona w zielonym rosnącym słupku, czerwone wypełnienie, to jest sytuacja przeciwna. Czyli market maker, widząc, że zbliżamy się do szczytu na cenie, da mi nawet lepszą cenę, widząc moje zlecenie idące do niego, czyli na przykład chcę kupić od market makera coś po 10 500, ale widzi on to z 100 milisekundowym wyprzedzeniem i nagle mówi, wiesz co, to ja Ci to nawet sprzedam po 499. Ale jest to dla mnie jasny komunikat od market makera. Witamy na szczycie. Tak? Dlaczego cena rośnie, a on mi sprzedaje coś taniej? No bo on ma interes szybko się zapakować, bo właśnie shorty otwiera nowe i będziemy jechać w dół. Tak samo, jeśli cena spada i wypełnienie będzie zielone, to znaczy, że ja chciałem sprzedać taniej nawet po 10 499, a market maker mówi, wiesz co, promocja dnia, po 10,5 tysiąca to od Ciebie kupię. Witamy na dnie. Nie? Logiczne, logiczne. Akurat teraz jest bardzo niska zmienność i mamy godzinę tam za 10 pierwsza, więc nic praktycznie na rynku się nie dzieje. Natomiast właśnie najczęściej widać taką aktywność algorytmów agresywną. Albo się odsuwają z ofertami, albo się przybliżają. Bo jeśli na przykład będzie zielony słupek i z kolei zielone wypełnienie, to znaczy, że market maker się odsunął z tą ceną i ktoś kupił po gorszej ofercie. Prawdopodobnie dobrze zrobił, bo akurat cena sobie potem idzie w górę. Natomiast najlepiej widać taką sytuację, kiedy jest standardowe testowanie sentymentów, o których mówił wielokrotnie Rafał właśnie,
między 9 a 10 rano, kiedy otwiera się rynek kasowy. Jest wtedy duże są przesunięcia na cenie w górę albo w dół, idą jakieś stop lossy i często widać również zlecenia dużych graczy, którzy do godziny 10 otwierają swoje pozycje i potem na resztę dnia je prowadzą. No, przykładowo na przykład dzisiaj rano, jakbym mógł Cię tylko, Marcin, poprosić o przewinięcie do 9:30 na tym wykresie. A jak będziemy w tej strefie wyciętej, to sprawdź może jeszcze, kiedy było to duże zlecenie tam na 58. To było po 9 zaraz? Po 9:30 było dno, a wcześniej jak... było pierwsze dookoła i drugie dookoła jest po 9:30. Czekaj, weź tam, gdzie była ta krecha. 10:15. To było przed... Marcin, bo jak przewijałeś, to była taka... No to już to dalej nie było. Ale nie, bo to jest 8:50, tylko gdzieś przewinąłeś, że stało to 50 kontraktów właśnie. Weź tak szybko w lewo albo w prawo, to zobaczymy. O właśnie, która to jest godzina? 9. 9 punkt. Dobra, to pamiętajmy, poczekaj, bo tu cena rosła, więc przewiń może jakoś tak, już ręką przewiń, żeby po prostu wyśledzić, kiedy zaczynamy spadać. O, dobra, to tu pamiętajmy, że to jest godzina 9:02, ale teraz idziemy do 9:30, dobra? Dzisiaj to jest moment minimum dnia. I teraz w jaki sposób ono się stworzyło? Bo to jest bardzo fajnie, można sobie odczytać takie coś z taśmy, kiedy potencjalnie mamy dołek albo szczyt, w tym wypadku dołek. Duzi gracze podstawili tutaj wsparcie, dali dużo zleceń limit buy, czyli dużo bidów, na odpowiednio tutaj stoi 25 kontraktów na bidzie, tik niżej stoi 20 kontraktów na bidzie, znowu 25 kontraktów, jeszcze 3 tiki, czyli taka 3-pipsowa strefa wsparcia, gdzie jest dużo chętnych na kupienie taniej, tworzy nam taką podpórkę. Mieliśmy małą wycinkę stop lossów, shortów, co widać po taśmie, ponieważ taśma bardzo mocno spada, jest wyprzedaż, ponieważ aktywują się zlecenia sell stop, czyli po prostu longi są złapane za stop lossa. I mamy bardzo wysoki 6 czy 7 punktowy nawet słupek w dół, ale on jest wypełniony zielonym kolorem. Co to znaczy? To znaczy, że jak ostatnie stop lossy, ostatni chętni na sprzedaż, czyli ostatnie longi wypadły z rynku w dół, to market makerzy podpierali tutaj rączką elegancko i dodawali do bidów. Tu jest nawet ta zielona kropka, która oznacza buy program, ale ja to traktuję jako takie typowe dodawanie do książki po stronie bidów, czyli cała ta płynność, która tutaj sprzedawała, została zabsorbowana, wyłapana i potem uruchamiają się algorytmy właśnie oznaczone też zielonymi kropkami i na taśmie widać wzrosty. Czyli zawracamy i już jest więcej chętnych na kupienie niż na sprzedaż, mamy nowy trend. Teraz jakbym Cię, Marcin, poprosił o przewinięcie do tej 9:00, zaraz do otwarcia rynku kasowego. O właśnie, mamy pierwszy zjazd i dlaczego lecimy w dół? To jest nawiązanie do zasad, o których mówił Rafał. Jeśli ja jestem dużym graczem, to żeby kupić tanio, muszę sprzedać, tak? A żeby sprzedać drogo, muszę kupić. I tak wychodzi właśnie testowanie sentymentów. Jak działa na publikę takie duże zlecenie? Ja jestem grubasem i właśnie wystawiłem zlecenie, poczekaj chwilkę, wystawiłem zlecenie na prawie 60 kontraktów na bidzie, że kupię sobie 60 kontraktów po 655. Dzięki. Po 655. I teraz tak, jak na publikę, która widzi takiego grubasa w książce, że chce kupić, działa takie zlecenie? Wszyscy zaczynają kupować, tak? Zaczynają kupować, zaczynają otwierać zlecenie, pozycje typu long, a co ja robię? Ja ich elegancko tutaj zgarniam i sprzedaję tym kolesiom, którzy próbują być sprytniejsi ode mnie i otwieram shorty na ich pozycjach długich i spycham cały czas cenę, tak? Bo ja chcę tutaj kupić. No to dobra, lecimy dalej. Cena znowu sobie trochę spada, bo znowu ludzie mówią, o kurczę, dobra, teraz już jesteśmy 10 tików bliżej do tej ceny kupna.
no to już na pewno, to już jest takie wsparcie, że no musimy mieć tutaj dołek dnia i ja muszę kupić. No to zaczynam kupować, a co robi gracz? Dokłada do oferty, co tutaj widać, i zaczyna mi sprzedawać. No i widać tutaj ask replenish, czyli dodawanie do książki po stronie ofert. Ja kupuję 10, market maker dokłada mi 20 do oferty. Jestem zaabsorbowany. Tak? Nie mam takiej siły, żeby go przepchnąć. To on butem mnie tutaj spycha, aż ja znowu tu wyskoczę ze stop lossa i pięknie moje zlecenie długie na 60 kontraktów się zrealizowało. Teraz możemy sobie jechać, to jesteśmy na poziomie w tej chwili 6,5 coś tam, tak? No i jedziemy sobie dalszą wycinką, ponieważ ja już sobie otworzyłem pierwszą długą pozycję i jedziemy sobie dalej z testem sentymentów, aż do naszego dnia, minimum dnia, żeby zobaczyć, kogo jeszcze można się jakby pozbyć z tych wszystkich długich pozycji. I teraz do tej 9:30 jedziemy, tak? Super. No i teraz właśnie, patrzę, że jest jeszcze chętnych trochę na kupno, no to mówię, skoro tak, to ja ich jeszcze zacznę, kupują, ja ich jeszcze zacznę absorbować, tak? No dlaczego, jak oni i tak kupują, mówią, nie dam im kupić na dołku, bo to są inwestorzy detaliczni z ulica, tak? To ja jestem dużym graczem i ja się muszę zapakować na dołku, a nie wy. Wystawiam kolejne duże zlecenia, wystawiam taką paczkę, która wysyła do publiki kolejną wiadomość. Słuchajcie, tu jest najtaniej, promocja, pakujcie się w longi. Pakują się w longi, zostają zbutowani i wywalone zostają ich stop loss. Czy wszystko jest jasne? Super. Telefon mi dał znać, że tak. Dobrze. I teraz na przykład, bo już zaraz będziemy się zbliżać do rundy pytań. Opowiem Wam, ponieważ też wklejałem screenshot, to już możemy to sobie zostawić, nie wiem, przewinąć do najbardziej aktualnej ceny. Może coś tam się akurat będzie działo. Ja nie wiem, do której mamy salę, ale bodajże jeśli do 16, to być może nawet spróbujemy pokazać, co się dzieje na otwarciu kontraktów futures w Stanach o 14:30. No i już pewnie nie, ale o 15:30 chciałbym, żebyśmy zobaczyli wszyscy, w jaki sposób zachowuje się rynek DAX, kiedy jest otwarcie kasowego w Stanach, ponieważ najczęściej wtedy przed 14:30 duzi gracze zaczynają domykać pozycje z rana albo otwierać nowe. I wtedy dzieją się podobne anomalia, które mają miejsce na otwarciu europejskiego rynku. Natomiast chciałem jeszcze poruszyć jedną rzecz. Oczywiście wkleiłem screenshota z tego ostatnio na grupie, ponieważ dostałem bardzo dużo pytań o to, jak wygląda mój typowy setup. Mój typowy setup na rynku, ja jestem scalperem, to znaczy gram na minutówkach oraz śledzę to, jak się zachowuje taśma, więc moje warunki zawierania transakcji, od razu mówię, skalpuję po 10 punktów. Jeśli impet rynku jest większy, to czasem się robi z tego 15 lub 20. Mój standardowy setup wygląda tak. Cena sobie idzie jakoś tam w górę i się konsoliduje. Tutaj nagle widać duże zlecenie, na przykład na 80 kontraktów i to jest limit sell. Czyli wszyscy dostają sygnał, że tu jest jakiś grubas, który chce sprzedać, więc znowu chcą być od niego sprytniejsi, zaczynają sprzedawać. No i trochę tam zepchną cenę. A co ten gościu robi? Podpiera tutaj rączką, dokłada do bidów, daje coraz lepsze bidy i wywozi tych shorterów, żeby ich zgarnąć, tak? I teraz tak, cena dochodzi właśnie do tego dużego zlecenia, duży gracz się wyładowuje, ale może tutaj dam tak jakby kontynuację tego, żeby było lepiej widać. Tu jest dalej to 80 kontraktów, cena dotyka tego, zlecenie się realizuje, algorytmy wycofują oferty bardzo szybko z książki powyżej tego zlecenia, żeby wywołać tak zwany slippage, czyli żeby rynek się pośliznął, ponieważ na małej płynności nie da się zawierać transakcji. Wtedy mamy wycinkę stop lossów do góry. I teraz ja czekam na następujący motyw. Widzimy zielony słupek wypełniony na czerwono. Na czerwono, czyli market makerzy bardzo agresywnie dodają do książki po stronie oferty, czyli łapią szczyt, dokładnie. I te wszystkie stop lossy, które tutaj kupują,
no są w pułapce i potem cena zaczyna zawracać. I jak cena zaczyna zawracać, to ja daję rynkowi 3 minuty na to, żeby zrobił minimum 10 punktów. Jeśli impet jest mniejszy i rynek robi mniej niż 10 punktów, to wtedy mnie nie ma. Stop loss 3 punkty, minimalny zysk 10, dlatego wszystko co poniżej 10 punktów zamykam na moim impecie, to jest tak naprawdę mój stop loss, chociaż pozycja jest w zysku. Tak? To jest mechaniczne kryterium i tak jak pisał Mark Douglas w Trading in the Zone, skupienie tradera powinno być tylko i wyłącznie na tym jednym setupie. Ja nie jestem w stanie ustalać sobie targetów cenowych tam z fal Elliota, po prostu tego nie umiem. To oczywiście to działa i mam wielki szacunek do ludzi właśnie takich jak Smart Semp, Rafał, Danek, Ignac, którzy wystawiają projekcje cenowe i faktycznie cena zgodnie z tymi tam cyklicznymi wahaniami do tego dochodzi, bo to jest naprawdę niesamowite, natomiast ja jestem skalperem, więc mnie to nie interesuje. Ja po prostu muszę czekać na określoną aktywność rynku, która jest widoczna w książce i na taśmie i dopiero wtedy zajmuję pozycję. Przeciwna sytuacja jest oczywiście, jeśli jest duże zlecenie pod spodem, tak jak było rano, i wtedy czekam, aż znowu sprawdzą pod tym wsparciem stop lossy i jeśli programy właśnie, tak jak w przypadku dzisiejszego dna, zaczną agresywnie albo dokładać po prostu do książki po stronie bid, co sprawi, że cena zacznie rosnąć, to ja wtedy się właśnie instaluję. Najczęściej jest tak, że mój margines błędu wejścia to jest 1,2 punktu, ponieważ tradowanie w takich sytuacjach, otwieranie pozycji powoduje to, że od razu jesteśmy w zysku. To znaczy, jeśli ja otwieram swoją pozycję, to najczęściej już od samej pierwszej sekundy zawarcia transakcji jestem 2 punkty zysku. Daję 3 minuty rynkowi, żeby zrobił 10 punktów, jeśli nie jestem out i koniec. Także wklejałem z tego screenshota bodajże wczoraj na grupie, ale wszyscy jeszcze mnie pytali, w jaki sposób dokładnie traduję w szczegółach. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, ponieważ dostaję pytania w większości ja, a nie twórca aplikacji Nicola Ori. Jeśli umiecie mówić dobrze po angielsku, to możecie go pytać o QuantMap'a, on Wam wszystko wyjaśni, jako główny programista tego, więc będzie wiedział, w jaki sposób działają różne techniczne rzeczy z tym związane. Ja mam nadzieję, że tutaj zaczynając od tych podstawowych informacji typu bid, ask, struktura książki, cena kupna, cena sprzedaży, wszystko jak najjaśniej wyjaśniłem. Niemniej jednak zachęcam Was do zadawania pytań. Możecie pisać do mnie na Messengerze, na Facebooku, możecie pytać na grupie, tylko jeśli pytacie na grupie, to bardzo proszę mentionujcie, ponieważ mogę coś przepuścić i potem nie odpowiedzieć. Jeśli nie odpowiadam od razu, to proszę się nie denerwować, bo dostaję bardzo dużo wiadomości w związku z czytaniem taśmy i ze strukturą książki. Kolejna rzecz, jeszcze tylko już na sam koniec chciałem powiedzieć, w jaki sposób właśnie można krótkoterminowe skalpy zawierać, to znaczy ja już tego nie robię, tylko chciałem zilustrować, w jaki sposób zachowują się market makerzy high frequency trading, czyli te algosy, które chcą wyłapać punkt, 2-3 punkty z rynku i uciekać. Otóż załóżmy, że cena sobie jakoś tam się konsoliduje. Ona sobie jakoś tam idzie i zostaje zawarta transakcja, dajmy na to na 2 albo 3 kontrakty, które powoduje tak zwany uptick, czyli podnosi cenę o 1 albo 2 pipsy. Jeśli w jednej sekundzie po zawarciu tej transakcji ktoś podstawia bid, czyli limit buy, na przykład na dużą kwotę typu 70 kontraktów, to jest to dla mnie sygnał, że to jest spów. Algorytm wstawił tutaj duży bid, żeby sprowokować publikę i inne algorytmy do tego, żeby mu podbili cenę, a tutaj zaczyna się wyładowywać. Cena zaczyna spadać, to zlecenie cały czas jest, ale on, mając przewagę nad nami kilkudziestu milisekund, zawsze zdąży to zlecenie wycofać z książki i ono będzie niezrealizowane. Wstawiam bid na 70 kontraktów, ale ja wcale nie chcę kupić. Ja wcale nie chcę zająć longa. Ja to potem stawiam, żeby cena dostała impetu w górę, a ja mógłbym się wyładować drożej. To samo jest w stronę przeciwną. Zaczynamy spadać. Jest transakcja, która
w jednej sekundzie powoduje to, że ktoś wstawia tuż nad ceną jakąś dużą ofertę, typu na przykład już 100 kontraktów, szalejemy. Publika idzie za tym zleceniem, ponieważ sprzedaje. Myślę, że to jest nowy trend. A tymczasem gościu sobie tutaj ich zbiera i podstawia rączkę. Cena zawraca, zlecenie jest wycofane z książki, ze 100 kontraktów nie realizuje się żaden. I to jest tak zwane spoofowanie, czyli wystawianie zlecenia do książki bez intencji jego zawarcia. Czyli daję informację rynkowi, że chcę kupić, żeby wszyscy myśleli, że chcę kupić, a ja wcale tego nie chcę. I tak samo odwrotnie. A ten składający musi mieć depozyt zabezpieczający, czy jakoś dogaduje się z giełdą? Pytanie jest, czy składający zlecenie musi mieć jakiś depozyt na giełdzie. My jesteśmy w stanie się podłączyć przez firmy brokerskie, na przykład do Eurexu i grać na kontraktach futures, tak? Bo to nie jest wtedy CFD, tylko broker, to jest wtedy broker z prawdziwego zdarzenia. Minimalny depozyt na DAX-a to jest chyba 20 000 euro, nie pamiętam. Na day trading to jest chyba 1/4 tego, żeby nie trzeba było go uzupełniać, ale wtedy Twoje zlecenie za prowizją jest przekazywane na giełdę. Czyli jeśli tutaj na przykład widzisz, że stoi 14 kontraktów na bidzie, bo tam nie wiem, 10 655 przykładowo, nie widzę akurat tej ceny, a Ty stwierdzisz, że dołączę się do tego bidu, bo też chcę kupić po 655, no to będziesz widział, że tu się z 14 zrobiło 15, czyli Twoje zlecenie fizycznie zostało wprowadzone na giełdę. Jeśli ja na przykład będę coś sprzedawał, to między innymi wśród uczestników, którzy ode mnie kupili, będziesz Ty. Ponieważ grając na CFD, nasze zlecenia nie idą na naszą giełdę, tylko nasze zlecenia idą do Bucket Shopu, tak? Czyli do kolegów Rafała z TMS i tak dalej. albo do Trading Jam Broker, tak? Czemu wykres S&P 500 na powiedzmy minutówkach zawsze wygląda jako taki mało płynny w przeciwieństwie do DAX-a? Dlatego, że my jako inwestorzy indywidualni nie handlujemy futuresami i tym samym nie mamy feedu danych z giełdy futuresów, tylko my gramy na kontraktach CFD. Naszymi dawcami płynności są domy maklerskie, tak? A ich dawcami płynności również są banki inwestycyjne, natomiast na CFD jest dużo inna, to jest zupełnie inny instrument, to jest instrument oparty na indeksie. Futures też jest oczywiście oparty, ale CFD-ki są dużo mniej popularne, ponieważ CFD-kami nie handlują w ogóle instytucje. Instytucje są tylko dawcami płynności, no więc powiedzmy, że handlują, ale oni nie mają interesu zawierać tam pozycji, więc po prostu jako, że to jest rynek zdominowany, po prostu te CFD-ki na S&P 500 to jest rynek dla nas, żebyśmy my mogli sobie otwierać długie i krótkie na indeksie amerykańskim. Natomiast jeśli chcemy zagrać na prawdziwym rynku i mieć nieposzarpane sieczuszki, to musielibyśmy grać na futuresach, czyli musielibyśmy mieć konto na przykład w Interactive Brokers i bezpośredni dostęp do rynku. Mógłbyś pokazać w dłuższej framie czasowej DAX-a? Bo wiesz co, jak patrzymy, nagrywamy ten materiał, to patrzymy sobie na te tiki, a ciężko jest tym traderom, szczególnie którzy u brokerów CFD No 5 minut handlują, zobaczyć jak to wyglądało czytelnie. Tak, właśnie. Czytelnie, wiesz, na dłuższym time frame, szczególnie, że prosili nas, też prosiły osoby, żeby wrzucić czas potem na nagraniu, żeby mogli to odnieść do sytuacji danego dnia, wiesz, to co mówisz, odnieść to na CFD-ka, nie? Tak. Czy w ogóle da się z tego coś wyczytać, czy nie? Właśnie to jest... Tutaj to już jakbyśmy, oczywiście tu jest naćkane tego wszystkiego i jest zbyt duża ilość alarmów, które w tym czasie wystąpiły, natomiast... Jaki to jest interwał? To jest interwał 5 minut. 5 minut. Tak i po prostu narysowały nam się świeczki. To słabo widać, ale w tej chwili właśnie patrząc na to, co tutaj się dzieje, to widać cień, wąsy, tam knoty, cienie w dół, no i korpus tej świecy, otwarcie, zamknięcie, ponieważ jesteśmy ograniczeni w czasie. Tam mamy tylko słupki, to są słupki, ponieważ to jest minutowy wykres, to już jest bardziej czytelne i tu już też widać cienie, tak, ponieważ to jest korpus świecy, a to jest cień, którego wybrali właśnie wspomniani nasi koledzy z algorytmami i mamy zawrotkę. Natomiast wszystkie screenshoty, jakie publikujemy tam z Nikola i z Marcinem na grupie, są z wykresu tikowego. To jest bardzo szczegółowy wykres i może po prostu nie wszystkim odpowiadać, ale to jest każdy bloczek wtedy oznacza
konkretną transakcję, która się wydarzyła. Żeby widać to po prostu w szczególe. Ja, szczerze mówiąc, powiem Wam, na przykład mojego setupu nie jestem w stanie już oprzeć na świeczkach. Muszę go opierać stricte na taśmie, ponieważ na taśmie widać, to jest tak jak Sebastian kiedyś opowiadał, że wszyscy mu mówili, że na M1 grać to jest samobójstwo, bo tam widać szum. On mówił, że się w ogóle z tym nie zgadza. No i miał rację, natomiast właśnie miał rację w tym, że jeśli ktoś gra na H1, no to wcześniejszą reakcję trendu będzie widać na M30. Jeśli ktoś gra na M30, to trend wcześniej mu się będzie zaczynał na M15. I tak samo wcześniej niż na minutówce trend będzie widać jego początek na wykresie tickowym, tak? Bo wtedy widzimy w bardzo dużym szczególe aktywność w arkuszu zleceń. Czyli widzimy tę pierwszą reakcję ceny. To jest właśnie to, co Rafał mówi, że Rafał na przykład w swoim setupie czeka, aż jest pierwsza reakcja ceny i potem patrzy, czy dany poziom wsparcia albo oporu jest wybijany. I dopiero wtedy dokłada do pozycji albo otwiera nową pozycję. Ja na przykład nie mogę czekać, muszę, zwłaszcza, że mój setup na to nie pozwala, muszę poczekać na to, aż algorytmy albo duży gracz się uaktywni. Wtedy robię po prostu follow smart money i wtedy wskakuję sobie na rynek i zaraz mnie nie ma. Oczywiście pewnie mógłbym to jakoś dopracować, żeby prowadzić pozycję. Kiedyś żeśmy się z Rafałem śmiali, że robimy z Grześkiem od Ichimoku team, tak? Rafał mówi, jaką pozycję otwieramy, Greg mówi kiedy, a ja mówię po ile. I takich trzech przyjaciół z boiska by miał fundusz, nie? Zresztą jak byliśmy u Ciebie w tam trading roomie w pracy, to fajnie to wychodziło nawet, nie? No. Kiedy było widać na zlecenia Tak. duże. Dobra, kolejne pytanie od początkujących tam zadawali. Jaka jest różnica w spreadach pomiędzy graniem takim na rynku na taśmie, a CFD-kami na przykład, nie? No na CFD-kach na przykład, no ja mam obecnie w XTB rachunek, to jest tam 0,7 punkta, a no, to jest i tak bardzo niski spread, bo minimalny spread na futuresach jest pół punkta. I to jest to co jest na giełdzie. S&P 500 właśnie spread na CFD-kach to jest chyba tam 3 albo 0,4 punkta, tak generalnie patrzyłem średnio po rynku. No tam na futach no to jest 1/10, więc tak samo na ropie. Na ropie są 3 albo 4 centy, na futach jest 1. Na złocie też jest 1 cent spreadu. A często widzę, nie wiem, u różnych brokerów, że to jest na przykład 15 centów. To jest strasznie duży koszt transakcji, jeśli się bawimy na przykład kwotami typu kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo nie dość, że płacimy brokerowi prowizję za zrealizowanie zlecenia, no to jeszcze płacimy dodatkowy koszt transakcji temu rynkowi, tak? No bo nie da się wtedy skalpować, tylko trzeba już grać pozycyjnie, bo wtedy spread kasuje nam ogromną ilość zysków, które wyciągamy, no i powiększa nasze straty, jakby nie patrzeć. Okej, kolejne pytanie. Powiedz mi, bo rozumiem, że ta metodologia grania na taśmie, tak jak ją przedstawiłeś, to jest metoda na szukanie oszustw na rynku, żeby wyłapać je i w jakiś sposób na tym zarobić, wyprzedzając jakby ruchy, bo wiesz, co oni to chcą zrobić. W jakich godzinach najczęściej takie są ruchy i jeśli miałbyś poradzić osobom, które chcą grać na taśmie w takim krótkich interwałach, o której na jakich instrumentach najlepiej grać i o której ty grasz na przykład? Nie? Ja w tej chwili gram tylko na DAX-ie i wspominaliśmy o tym na live'ie, ale wspominamy raz jeszcze, że ja czekam na otwarcie kasowego, czyli na godzinę 9 i do godziny 10, kiedy jest testowanie sentymentów, o którym wiele razy tutaj rozmawialiśmy. Potrafię mieć 4 do 5 setupów. Po godzinie 10, kiedy już sentyment jest w miarę wszystkim znany i rynek się uspokaja, zaczyna wszystko się wolniej dziać i prawdopodobnie mamy trend, no to ja po prostu wyskakuję, odchodzę od komputera, bo nie dzieją się już wtedy takie na rzeczy. jakim zysku mogą być jaki jest range twój na tych setupach, nie? No to jest minimum 10 punktów, ale to zależy od impetu, bo najczęściej jest tak, że impet jest średnio taki, że zamykam po 10 punktach. Rynek może sobie dalej iść, ale jeśli po 10 punktach widzę, że taśma nie ma na taśmie zawierania zleceń w moim kierunku, nie ma nawalania shortów albo nie ma nawalania longów, to mnie nie ma. To jest po prostu czysto mechaniczne. Jakbym mógł, to bym czekał tylko na 10 punktów i wyskakiwał z rynku, ale impet może mi spaść za 1,5 minuty i wtedy nawet jeśli to są 3, 4, 5 punktów, 6, no to ja traktuję to jako stop loss, czyli rynek nie idzie, wyskakuje. To jest też tak, jak Rafał mówiłeś, że do pierwszego momentu zawahania, tak?
gramy do pierwszej odwrotnej. Ja nie zdążę grać do pierwszej odwrotnej, bo ta odwrotna to jeszcze nawet w planach nie jest wtedy, ale... Pierwszego odwrotnego tika. No, tak. Masakra. Tak, natomiast na taśmie, po takich wywałkach na taśmie powstaje nowy trend i wtedy właśnie ja czekam na, jeśli to jest ruch w górę, to ja czekam na bardzo dużą ilość chętnych, która będzie sprzedawać i spychać tę cenę. I wtedy mam 3 minuty na to, żeby rynek zrobił minimum 10 punktów. Jeśli impet jest super duży, to zdarza się, że jest 15, jest 18 albo kiedyś zdarzyło się, że 20. Natomiast mi chodzi o to, żeby się skoncentrować na trafności, czyli wybieram taką reakcję ceny na rynku, żeby margines błędu mojego wejścia to było maks 1,2 punktu, tak? Okej. Jeszcze pytanie ostatnie takie. Dużo się mówi o wolumenowych analizach, scenariuszach. Się na tym dobrze nie znam, tak? Ale sporo było gości, chyba 2 gości było u nas, którzy posługuje się VSA tak zwanym, tak? Tak jak tutaj Siódek, tak? I Glinicki. Jak to odnieść ich metody wolumenowe do tego, co się dzieje na taśmie? Czy jakby patrzyłeś na to kiedykolwiek? Wiesz co, szczerze mówiąc, to nie znam ich metod, więc jakbyś, no chyba żebyś pokrótce chciał dzisiaj objaśnić. Nie, wiesz, mi zależy na tym, bo dla mnie na przykład te metody wolumenowe miały mało wspólnego z prawdziwą taśmą i z tymi realnymi obrotami, bo te obroty były, często wolumeniarze biorą obroty nie wiadomo skąd, na przykład od innego brokera CFD, tak, nie? Tak. I to są obroty CFD, a nie prawdziwego Tak, rynku, nie? Natomiast no tutaj analiza wolumenowa to jest tylko na tym histogramie, na tym profilu volume at price, ponieważ mamy strefy budowania pozycji w jakichś konsolidacjach, mamy strefy dystrybucji, mamy oczywiście strefy wyczerpania. Najfajniej jest właśnie, to już jest taki święty gral, oczywiście to się mało zdarza, ale najfajniej jest właśnie zawrzeć longa wtedy, kiedy jesteśmy totalnie poniżej nawet 4. odchylenia standardowego od volume weighted average price, czyli jesteśmy już naprawdę na wyczerpaniu i rynek spada na oparach i się okazuje, że warto by było wziąć take profit z tych shortów i odkupić, ale już się skończyli ludzie do shortowania, więc nie ma więc nie ma nikogo, kto by mi sprzedał, tak? Więc no wtedy właśnie jest taka bardzo szybka reakcja ceny i zaczynamy zawracać do góry. I przeciw nas jest sytuacja. Ostatnie pytanie, bo tutaj się tu pychają do mikrofonu. Poczekaj, ostatnie pytanie jeszcze, bo potem już oddaję. Masz jakiś przykład, który byś pokazał z danych na DAX-ie? Jak się na przykład książka zmienia w ciągu sekundy albo... Możemy to ewentualnie jakiegoś innego dnia nagrać, typu jak będzie jakiś Payroll Friday. Okay. A nie masz historycznych jakichś tych... No nie, właśnie trzeba by było po prostu, za każdym razem, po prostu QuantMath działa w ten sposób, że za każdym razem musiałbym sobie zapisywać do pliku taki dzień, żeby mieć wszystko łącznie z głębokością książki, ale ja tego nie robię, bo nie mam miejsca na dysku, więc jak szkoda, będzie... że na tym, Tak, jak będzie w ogóle... Na Brexicie na przykład. Tak, jak będzie Payroll Friday, to albo możemy, jeśli się tutaj spotkamy, jeśli na przykład będę mógł tutaj się pojawić z Marcinem, albo jak będzie po prostu, albo jak będę siedział przy swoim komputerze, to będę robił screenshoty, bo no wtedy właśnie tak, po pierwsze płynność znika. Dajmy na to, że na DAX-ie w tej chwili na głębokości książki stoi, nie wiem, 200 kontraktów po stronie bid, zsumowana z 10 pipsów i 200 kontraktów po stronie ask. Jak idą payrollsy, to o 14:29 i 57 sekund robi się 10 kontraktów po jednej i po drugiej stronie, tak? I po prostu wtedy wszyscy wycofują zlecenia i nie ma kompletnie płynności, dlatego potem jak już wychodzi figura, to jest wycinka w jedną, w drugą stronę. Okej, mam pytanie takie, czy do jakiej ilości kontraktów masz teraz dostęp, czyli ile procent kontraktów rzeczywistych ty widzisz na swoich wykresach? No widzę tylko to, co jest 10 punktów w górę i 10 punktów w dół. Trzeba by było po prostu sprawdzić, albo porównać to, nie wiem, do średniego wolumenu, który jest tradowany danego dnia. Ja albo wiem, co to za pytanie jest, bo to jest takie pytanie właśnie z tego wolumenu, nie? Czyli na przykład... Chciałem to porównać właśnie. Nie, bo tam jest pytanie, skąd bierzesz płynność na CFD-ka, czyli jakie wolumeny, nie? A tu mówimy o realnym rynku i może to powinno być pytanie, z jakich giełd jest ten handel, nie? W taki sposób, bo ten handel nie odbywa się na jednej giełdzie tylko. To jest Eurex, tylko. No tak.
Czyli Eurex to jest miejsce, na którym się notują, na którym są notowane kontrakty na... Tak. Tak, bo nie ma na przykład, nie wiem, nie widziałem, żeby DAX był notowany na CME. Nie, wiele spółek jest notowanych amerykańskich na wielu giełdach, nie Oczywiście, wierzysz, nie? ale futuresów na DAX, no nie widziałem futuresów na DAX na CME ani na Globexie. No właśnie. Więc czyli to chyba było pytanie dotyczące, czy to jest tak jak wolumeniarze robią z FXM-u, kolega czy Darek skądś już nam tam, wyjaśnił, nie? że to jest produkt zastrzeżony, więc... Znaczy pytanie było takie, czyli jeżeli oglądamy teraz Eurex, tak? Tak. To ile procent tych kontraktów na Eurexie dotyczących DAX-a ty widzisz? Teraz w danym momencie, w tym krótkim interwale czasowym, czy nawet tym rozpiętości, 100%? No bo na tych poziomach ceny. Na tych 10 z jednej Tak, strony, bo- nie wiadomo, że Tak, bo na tych poziomach cen. DAX ma 10 tysięcy punktów, więc ja się Ja spodziewam, rozumiem. że jakieś zlecenie może stać nawet na 150 punktów, nie? Teraz Okej. w tym momencie. Ale ja tego nie widzę, bo Eurex daje mi dostęp tylko do 20 punktów głębokości, tak? Okej, rozumiem. Czyli na tej głębokości widzisz prawie 100%, bo tam są jakieś ukryte. Znaczy no 100%. No 100%. 100%, tak, no. Okej. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy jest możliwe, żebyś pokazał na przykład dzisiejsze, jakbyś miał jakiegoś swojego setupa ustawić i dokładnie cofnąć się w historię, albo nawet teraz jakąś analizę zrobić i jakbyś zagrał dzisiaj? Jakbym zagrał, to właśnie Tak, rano. jakbyś rano to zagrał. Jakbym poprosił Marcina jeszcze raz do 9:02, bo tam był pierwszy, moim zdaniem. O właśnie. Czekam po prostu na to, żeby było widać duże zlecenie w książce. I to było pierwsze minimum, jak się otwierał kasowy i zaczynaliśmy tam, prawda, dążyć do tego, żeby zamknąć lukę. Akurat z punktu widzenia QuantMapa to jest mój setup, natomiast jako, że się otworzyliśmy z luką, to ja musiałbym poczekać na to, aż zamknął tą lukę, ponieważ rynek był totalnie w powietrzu. Mnie interesuje lokalne maksimum albo minimum od razu z końca poprzedniego dnia, czyli taki setup wygląda w ten sposób, że jak tylko zobaczę, że zlecenie jest czyszczone i taśma zawraca, to wchodzę, tak? Jeśli przejdziemy trochę dalej w prawo, Marcin, jeśli przejdziemy trochę dalej w prawo, to cena sobie jakoś tam odbiła, mija 4 minuty, 5. minuta jest 10 punktów i mnie nie ma, tak? Koniec. Natomiast nie zawarłbym transakcji z tego jednego powodu, że poprzedni dzień miał jeszcze ważne targety do pokonania, tak? Otworzyliśmy się z luką, więc nie otworzyliśmy się ani blisko jakiegoś tam lokalnego maksimum, tylko musieliśmy najpierw domknąć tę lukę, żeby dopiero potem zawrócić. Akurat na minimum dnia, wtedy kiedy była aktywność, był zupełnie inny setup, bo to było oczywiście minimum dnia, prawdopodobnie też nawet wszystkie stochy, jakbyśmy popatrzyli, ja akurat tego nie używam. Natomiast dla mnie taka wycinka to nie musi być po prostu duże zlecenie, tylko musi się to stać szybko. Tutaj nie trwało to, zawsze czekam na alarm właśnie, have the surge. Have the surge oznacza, że minimum 30 kontraktów zmieniło właściciela w czasie poniżej 100 milisekund, tak? Jeśli to się dzieje w tak szybkim czasie, to ja wtedy dopiero wchodzę. Jeśli to jest po prostu duża transakcja, to jest dla mnie lokalne wsparcie. Po prostu duży gracz się zamontował na longa i niekoniecznie musiałby... Gdyby nie było luki, tylko że gdybyśmy się otworzyli powiedzmy na poziomie wczorajszego zamknięcia i zaczęliśmy lecieć na nowe minima, to wtedy jest inna gadka, tak? Natomiast, żeby właśnie nie być gołosłownym i nie rysować, to właśnie tak wygląda mój taki standardowy setup, tylko że prawdopodobnie ten słupek byłby jeszcze 2 razy większy, bo dla mnie 6 punktów to jest za mało, tak? A nie było to na dużej prędkości, więc algosy nie zadziałały, tylko po prostu jakiś bank inwestycyjny sobie wziął longa i z założonymi rękami sobie czekał na rozwój dnia. Nie? Johnny, mam dla Ciebie propozycję i takie pytanie też jeszcze, nie? Zaraz będzie ECB. Moglibyśmy sobie DAX-a zobaczyć w tym samym czasie. Oczywiście, nie? No bardzo chętnie. Za 9 minut, więc nie wiem w jakim czasie przed danymi zaczynasz analizować albo zaczynasz obserwować ustawianie się zleceń. To ostatnia minuta może. Ostatnia To minuta, jest ostatnia minuta, ponieważ potem już na rynku zostają tylko algorytmy. Bo to jest tak jak wychodzi na przykład non-farm payrolls, to rynek hurtowy, międzybankowy, to jest półgodzinne okno dla nich, żeby każdy wyszedł sobie na fajkę albo do toalety. Oni zdejmują wszystkie ceny,
bo nikt nie gra na payrollach, bo to obcina ręce, tak? I dlatego płynność z rynku hurtowego znika przed takimi wydarzeniami, ponieważ to jest zbyt duże ryzyko, żeby narażać pozycję banku na takie coś. A jeśli chodzi o indeksy, gdzie tutaj jest właśnie detal, który inwestorzy detaliczni nie wszyscy wiedzą, że często nie warto grać na takich ważnych wydarzeniach, bo się można przejechać. Albo nawet zapominają, tak? I wtedy może wyciąć im kawałek rachunku, jeśli nie cały. Natomiast wystarczy obserwować ostatnią minutę, ponieważ wtedy jest największa zmienność z uwagi na to, że jest najmniejsza płynność i każde najmniejsze zlecenie, 1, 2, 3 kontrakty potrafią ruszyć DAX-em o 5 czy 6 pipsów, także po prostu to są może, to to mamy 6 minut, poczekajmy sobie do danych. Tak, i to wtedy, możemy. wtedy jako pytanie odpowiadające, znaczy na pytanie, Oczywiście. co się dzieje na danych, jakbyś jeszcze mógł na żywo omówić to Oczywiście. i ten. Bo grasz na Oczywiście. danych, czy nie? Nie grasz na danych? Nie gram na danych. Okay. nie. A po danych ile możesz zagrać? 5 minut, 10 minut? Kiedy się Nie, uspokoi? no to jest tak po payrollach? No. No pół godziny. Pół godziny, aż się uspokoi rynek, nie? No. Jeśli mamy iść w górę, to będziemy straszyć longi wycinką w dół. Jeśli mamy iść w dół, to będziemy straszyć shorty wycinką stop lossu w górę, tak? Więc za każdym razem dzieje się tak, że duzi gracze będą tak próbowali wysterować publikę, żeby sobie sfinansować po prostu droższą sprzedaż albo tańsze kupno. I na tym to wszystko polega, bo to nawet we wspomnieniach gracza giełdowego było napisane, że nie mogę tak po prostu mieć widoku na rynek, że on wzrośnie i wychodzę na otwarcie i wszystko zbieram, bo zaraz wszyscy się zorientują i uciekną mi z fajnymi ofertami, nie? Ja muszę sprowokować innych graczy przy stole, żeby zrobili to, co ja chcę, żeby zrobili. I dopiero potem zawierać pozycję. Minuta dodamy. O właśnie. I od razu jest... Tak. Znikają kontrakty, teraz tu jest średnio tak po 7, po 8 kontraktów, znikają oferty, u góry jest tylko 10 pipsów wyżej, duże zlecenie w stosunku do tego, co jest na 21 kontraktów, a tak to właśnie, tu już jest 5. Co znaczy ta u góry już 4. mocno... A, tam była. Tam ten pomarańczowa. kontrast, to jakbyś w lewo dał trochę albo, właśnie, to jest znaczy, że ten taki podświetlony, to znaczy, że tam na ofercie, nawet nie wiem jaka to jest cena, bo nie widzę. Sorry, że będę zadawał pytania Tak, jak początkujący, ale będę takie głupie pytania właśnie Nie, no zadawał spoko, specjalnie, spoko, nie? Żeby spoko. ludziom wytłumaczyć, nie? Znaczy Rafał, wszyscy wiedzą, że ty się w ogóle nie znasz na rynku i... Moja edukacja skończyła się w 2000 roku. Na ranie. Tak. Na RSI. Tak, 21 kontraktów, ktoś wystawił limit sell, czyli wystawił ofertę na 21 kontraktów po 600 ile? 674 i sobie to czeka. O właśnie. No i zobaczymy, jeszcze tutaj jest, minuta jest, tak? Już jest, tak? No czyli właściwie... Możesz tak szara mówić? Proszę Państwa, tak i tutaj płynność zaczyna powoli wracać niby, bo tutaj jest 19 kontraktów na bidzie, tam z 5 tików poniżej aktualnej ceny. Tamten sobie stoi z ofertą, ale no cena to mu chyba dojdzie gdzieś po obiedzie. I troszeczkę jest stop lossów, bo nie wiem co tam ECB zrobił w tej chwili. Pochwalili się? Zostawili stopy, tak? Czyli trzeba czekać na Super Mario, ponieważ on wyjdzie zdaje się o 15:30 albo o 16:00. Ja właśnie kupiłem w tym dołku, dzięki. Tak? Naprawdę. Widzisz, to tu masz podpórkę. 25 kontraktów stoi tam z 7 pipsów poniżej tego, co była zawrotka, nie? No, proszę, idealne wykorzystanie taśmy albo to szczęście początkującego. No, także czekamy pewnie, rynek będzie czekał na Super Mario, ponieważ jak ECB nic nie robi, to wszyscy chcą posłuchać, co ma bank centralny do powiedzenia a propos quantitative easing, tak? Jakiś czas temu były duże wahania na DAX-ie, jak ktoś puścił plotkę, że oni dyskutowali o jakimś taperingu, no i wtedy giełdy tam gwałtownie zaczęły spadać, bo wszyscy mówią, o kurczę, redukujemy płynność, to zaraz będziemy stopy podwyższać, to gospodarki siądą, normalnie krach i w ogóle. Ale okazało się, że to zdementowali, no i potem zdementowali też cały Deutsche Bank, więc mieliśmy euforię od jakiegoś czasu. No i płynność powoli wraca. Dalej są tu takie małe zlecenia typu 10-12 kontraktów, więc widzimy, że cena troszeczkę bardziej ma większą zmienność w porównaniu do tego, jak opowiadaliśmy sobie o tym wcześniej.
Ja chciałem jeszcze tylko dodać, ponieważ też cały czas dostaję pytania, link do QuantMapa będzie pod filmikiem, albo na pewno będzie w wątku na grupie na temat tej prezentacji. Jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób korzystać z tego QuantMapa i zainstalować sobie to na komputerze, to kontaktujcie się z jego twórcą, który jest na grupie, nazywa się Nicola Ori i on się zajmuje właśnie stroną deweloperską tego. No i będzie link do jego strony, także wtedy będzie każdy, kto się zdecyduje na to, żeby sobie poczytać taśmę z domu czy z pracy, tak jak my z Marcinem, to będzie wszystko mógł u niego sobie normalnie załatwić. No, także stoimy tutaj, nic specjalnego się nie dzieje. Jakieś większe zlecenie tylko stoi tam 7 pipsów poniżej, to jest 17 kontraktów. Teraz się zrobiło z tego 20. Będziemy zaraz sprawdzać, czy to nie jest popelina pewnie. Jakieś agresywne oddawanie widać było. Taśma spada agresywnie, zaczęła się mała obsówka. Na razie nie widać, ponieważ jeszcze mamy stosunkowo niską płynność, czy ktoś masowo dokłada do bidów, czy ktoś próbuje zepchnąć cenę jakimiś większymi ofertami. Po prostu są to takie strzały znikąd, bo rynek jeszcze musi przetrawić, czy czekamy na Super Mario i dopiero wtedy będziemy zajmować jakieś konkretne pozycje. No i potem się to oczywiście zbiegnie z otwarciem futuresów i kasowego na S&P. Czy są jeszcze jakieś pytania? No, taka podkładka jest, nie? Po transakcji zaraz dokładamy na przykład takie szybko zlecenie, 20 kontraktów na kupno. Znowu będziemy zjeżdżać, pewnie sprawdzimy, co to jest tutaj. Jest 31 kontraktów na 643, 5, tak? Więc taka podkładka, to jest właśnie typowy spów. W bardzo szybkim czasie stawiam, może ja wezmę ten wskaźnik. Ja uważam, że wywalą do góry, wiesz? W bardzo szybkim, nie, to ja mówię o lokalnym. W bardzo szybkim czasie wstawiam zlecenie na bid. Chcę kupić 21 kontraktów, trochę pod ceną. To powoduje, że się impet robi lekko w górę, a ja się tutaj wysypuję. I zaczyna trochę cena spadać, tak? Algorytmy po prostu, ich interesuje skalpowanie po pips, po 2 pipsy, więc oni sobie w taki sposób właśnie sterują tym rynkiem. Tutaj ktoś właśnie po 45 stawił 41 kontraktów na bidzie, czyli już jest tam ponad 40 baniek euro, to jest zlecenie oczekujące na buy, więc zobaczymy, czy rynek będzie wkrótce sprawdzał to, czy... No to wiesz co, przeanalizujmy to tak, jak analizowaliśmy tam u Ciebie w trading roomie, nie? Na przykład teraz uważam z tego, co patrzę, nie? Że był test w dół na tych danych, linia najmniejszego oporu jest do góry i wywalą na koniec do góry ze względu też na to, że wszyscy myślą, że spadnie, nie? No. Bardzo dużo osób się ładuje w shorty w tej chwili na DAX-ie i myślą, że po tym ECB powinno pójść w dół, nie? I myślę, że wywalą ich po maksach, nie? Zobaczymy właśnie, bo to jest pierwsze takie duże zlecenie właśnie po ECB. Więc niekoniecznie to się musi zdarzyć. Właśnie jak z Marcinem czy tam z Nicola publikujemy screenshoty z tego, jakie są zlecenia w książce, to nie traktujcie to jako sygnały do tego, żeby właśnie zawierać shorta czy longa. To jest po prostu dla Was informacja, że jakiś większy gracz mógł się uaktywnić po prostu po danym poziomie cenowym. Oczywiście świeczki mówią wszystko, tylko my dzięki temu wiemy, co za nimi stoi, tak? Jeśli rynek będzie zjeżdżał w dół i sprawdzać i zaczną sprawdzać, czy to nie jest popelina, czy to jest realne zlecenie, akurat się przewinął, czy to jest realny poziom wsparcia, to warto jest po prostu patrzeć, jeśli rynek zacznie zjeżdżać i sprawdzać, warto patrzeć po prostu na reakcję ceny, jaka się na danym poziomie wytworzy, bo jeśli tutaj będą ukryte zlecenia, czyli te icebergi tak zwane, no to będziemy mieć faktyczne wsparcie, bo ktoś to zaabsorbuje, jeśli mu będą wszystko sprzedawać. Jeśli to zostanie wycofane, to możemy mieć zjazd w dół gwałtowny i czystkę stop-lossów, tak? Albo może ktoś tu bronić i wcześniej zacząć kupować. Wszystko zależy od tego, jaka potem się drukuje z tego świeczka, bo to jest tylko tak jakby dodatkowy wskaźnik tego, gdzie może być jakaś potencjalna duża transakcja, czy coś w tym stylu. To
Dobra, no to przyćwiczmy to. Kto głosuje za czym? Jak po kolei? Do góry. Do góry? Raz, do góry. Do góry. Kto ręce do góry? Ja uważam do góry. Ja myślę, że przetestując to będzie wycinka. Ile? Raz, dwa, Ja też, raz, ja dwa, trzy, w dół. 4, 5? W dół. Przetestuję. Dobra, to czekaj, do góry w tej chwili. Ile osób? Aha, to do góry, to do góry to opuść. 6, tak? No to teraz do dołu. Kto? Raz, dwa, trzy. Ale potem dopiero. Mhm. Ale w jakim czasie jeszcze? W jakim czasie? No w jakim czasie, bo Właśnie, bo my, Do my, Stanów, do Stanów. My na przykład, ja do Stanów to się sprawdzam, może... czy czekam, aż będzie wycinka tych 41. To poczekaj, no to dajesz komentarz. Na 645 mamy 41 kontraktów. Ja osobiście bym poczekał, to testowali. Będzie wycinka i wtedy zagrałbym longa. Zgodnie ze scenariuszem, tak jak gra też Johnny. Czyli noga jednak, tak? Mhm. Ale najpierw w dół, idziemy w dół. Tak, właśnie, czekamy, naszym zdaniem... A ja uważam, że to co na dół to już było, wiecie? Że już w tej chwili przetestowali ten dół. No to wtedy nie będę zabierał pozycji. I że albo będą gotować w tej chwili longi, Żadne, tak. czyli shorty. I bardzo dużo shortów się uważam, że zapakowało pod ECB i po to, że to skoryguje, a tu się okaże taki owała. Tak stawiam na to, że takie prawdopodobieństwo będzie ich wycisną, bo bardzo mało kasy trzeba położyć, żeby wycisnąć do góry, bo DAX pokazał, że jest silniejszy niż tam spadki S&P, a S&P ma jeszcze sporo miejsca do góry, żeby wrócić, nie? I to może mocno dzisiaj wstrząsnąć i nawet 1% może pójść do góry, 2% na DAXie, nie? No właśnie tutaj możesz, poproszę gram. tylko, żeby kamera przybliżyła na przykład taką kreowanie rynku by high frequency traders, tak? Jest size 13 kontraktów, tak? Który wraz ze wzrostem ceny ktoś bardzo szybko podkłada, tak? I mamy taką linię, po prostu to jest algorytm, który widzi, chce wywołać impet, podkładając gdzieś taki trochę, akurat w tym przypadku mniejszy bit, ale żeby coś stało się z ceną, tak? Żeby akurat w miarę wzrostu, żeby skłonić kogoś do tego. Tak samo tutaj znowu cena zaczyna rosnąć i tu znowu mamy takie kwadraciki o większym kontraście, że to jest 15, 14, 13 kontraktów, które ktoś w jednej sekundzie po zawieraniu transakcji właśnie dokłada do bidów, żeby jeszcze tę cenę popchnąć do góry. No, to jest takie, to na dłuższą metę, na krótką metę nie jest trudne przywyknięcie do tego i odczytywanie już po prostu z pamięci, nawet zamkniętymi oczami. To jest trochę tak jak Trinity tłumaczyła Neo w Matrixie, który zapytał ją, czy nie przeszkadza jej to, że widzi cyferki, hasze i literki, a ona mówi, że nie, bo właśnie patrząc na te spadające tam ściegi, widzi twarze ludzi, rzeczy, jakieś przedmioty, wydarzenia. Także bardzo szybko można do tego przywyknąć, a jest to niesamowite źródło informacji właśnie. Jak ktoś chce zepchnąć cenę, no to dokłada sobie na ofercie jakieś większe zlecenie, tak? Cena spada o 1 tick, zaraz dokłada z powrotem do bidu, tak jak tutaj to się dzieje. To jest algorytmiczna płynność, tak? Czyli nie robią tego ludzie, bo ludziom nawet by się nie chciało czegoś takiego robić, a poza tym nie zdążyliby zrobić, nie? Więc ludzie sobie składają gdzieś na przykład zlecenia oczekujące tutaj, gdzieś 5-10 tików powyżej albo poniżej ceny, bo nie nadążą za komputerami, więc można się tylko sparzyć o takie coś. No, następne wydarzenie to nas czeka pewnie o 14:30 za pół godziny. Mamy tutaj cały czas duże zlecenie, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Ktoś wstawił bid, czyli limit buy, innymi słowy, na 51, w tej chwili 52 kontrakty. I zobaczymy, czy rynek będzie chciał to sprawdzić, czy to jest jakieś lokalne wsparcie. A jak ty to interpretujesz? Co może się wydarzyć po tym? Może się wydarzyć po tym tak, że to jest prawdopodobnie jakiś duży gracz, który chce się zapakować na długą pozycję, tak? On sobie chce taniej kupić i otworzyć pozycję długą. I teraz, jeśli publika to odebrała, widzicie, jest sprzedaż na taśmie, ta kobaltowa linia zaczyna spadać. Jeśli publika akumuluje longi, widząc ten jego duży bid, to on właśnie w tej chwili się wysypuje. Zobaczcie, cena już coraz bardziej zaczyna spadać, żeby stestować ten poziom. Czy to jest popelina, czy to jest realne wsparcie, bo jeśli gościu to usunie, to wtedy może być stop hunt i wtedy będzie wycinka bardzo silna w dół i dopiero wtedy będzie można zobaczyć, czy jakaś reakcja ceny w górę będzie miała miejsce. Natomiast czekamy, widzicie, wzmocnili wsparcie od momentu, jak zacząłem mówić, do 55 kontraktów, czyli to do tego zlecenia przybyło. No i teraz tak, u góry są ciemniejsze kropeczki oznaczające to, że ktoś tutaj sukcesywnie tu
tu oraz tu, dokłada do oferty. Cena nadal spada, tak? I coraz bliżej tego zlecenia jesteśmy. Zobaczymy teraz, na taśmie jest cały czas sprzedaż. Taśma jest w trendzie spadkowym i zobaczymy teraz, czy ktoś tutaj będzie podstawiał rączkę wcześniej i próbował tego bronić, czy zaraz to przetniemy i będzie wycinka stop-lossów longów, żeby potencjalnie można było złapać jakiś spadający nóż. Na razie jest mała tutaj zawrotka, bo ktoś, widzicie, zaczyna wchodzić to zlecenie powoli. Teraz właśnie maca rynek, ten ważny poziom i jest wystrzał duży. Dołożył ktoś do bidu, jest wystrzał, czyli chwilowo obronili, tak? Ktoś sobie tutaj zrobił, ale widzimy, że to jeszcze 50 kontraktów, także furmanka pieniędzy stoi. No i teraz zobaczymy, jak rynek będzie to macał. Cena już jest na tym zleceniu. O właśnie, będzie to teraz elegancko widać. Cały czas tutaj jest walka o to, czy to wsparcie przejdzie, czy nie. Widzimy tutaj ostatnie rzeczy, to było dokładanie do bidów. Tutaj nawet jeden iceberg Jest był. coś ciekawego, że S&P teraz spada, nie? Tak. I tu mówimy i DAX jest teraz nadreaktywny. Widzimy, jak jest nadreaktywny przez to zlecenie, nie? Tak. Czyli A jeśli masz S&P gdzieś tam otwarte... S&P jest sypane, O, poczekaj. O, dobra. Bo jesteśmy znowu na tym. To może nie bo prawdopodobnie teraz na S&P może nie być, ale zobaczcie. Codziennie zdarza się taka sytuacja, że przed futuresami na S&P wystawia się właśnie takie duże zlecenie na bidzie albo na ofercie i rynek próbuje weryfikować, czy to nie jest jakieś oszustwo, czy to jest realne. Widzicie, cena na razie odbija, nikt nie chce jakoś specjalnie oddawać, także póki co wspiera się rynek na tym właśnie dużym, ważnym poziomie. I to jest cały czas 50 kontraktów. Czyli też byśmy dali. Jeszcze jedna próba. Widzicie, teraz to jest best bid w tym momencie. Spoko. No i zobaczymy. Może to kilka chwil zająć po prostu, zanim sprawdzimy, czy będzie jakaś wycinka, czy tak się będziemy tutaj kisić. No i teraz chyba będziemy... O właśnie. Wchłonęło to, nie było żadnej wycinki na razie stop-lossów, ponieważ rynek elegancko wypełnił to zlecenie i teraz cena zaczyna odbijać, tak? Tu jest jeszcze dodatkowo jedna podpórka, to jest 30 kontraktów. Taśma zaczęła troszeczkę zawracać, ale cały czas się tutaj tłuką. Widzicie, że popyt z podażą walczy i zobaczymy. Jest jeden iceberg, czyli tu było ukryte zlecenie. Znowu jakieś ukryte longi się potwierały. No i spadamy. Jest kolejne wsparcie tutaj, jest target, pewnie z 5 tików niżej, to jest prawie 30 kontraktów, ale cały czas ktoś chyba próbuje trzymać to moim zdaniem. Czerwona kropka to? Czerwona to jest iceberg od drugiej strony. Ktoś dołożył do oferty. No dobra, i komentarz jakby z mojej strony, to co na przykład ja bym widział, nie patrząc na taśmy, nie? Dla mnie to jest taka sytuacja, w której S&P bardzo mocno działa w dół, nie? A w tym czasie DAX jest po prostu nadreaktywny w górę, nie? Czyli w ogóle nie reaguje na zejścia w dół. Czyli linia najmniejszego oporu na DAXie jest do góry. I ja pomimo tego, że S&P spada, bym to wykorzystał do akumulacji, nie? DAXa. To jest aktualny wykres S&P 500. Ciekawe, jak to się skończy. Już zaczynamy, bo tak, 2 minuty są do otwarcia futuresów. Także zobaczcie, że tuż przed... Może być porównanie. O, może tak wisieć, bo tutaj będziemy prawą stronę widzieć, to będzie lepsze, a po prostu... Jest, możesz nawet dać... Tak. No dobra, ciekawa sytuacja, bo S&P trochę odbija. No zobaczcie, jest tuż przed otwarciem i często się zdarza tak, że DAX testuje jakiś kluczowy poziom wsparcia albo oporu właśnie tuż z okazji otwarcia futuresów na S&P 500 i jeśli rynek będzie testował sentyment w którąś stronę, w dół czy w górę, to prawdopodobnie będziemy na DAXie widzieć wzmożoną aktywność i coraz więcej większych graczy będzie wstawiało takie zlecenia, czy niżej, w zależności od tego, w którą stronę będzie podróżować cena, czy w dół, czy w górę. Ktoś będzie po prostu otwierał nowe pozycje, ustawiając duże zlecenia właśnie na bidzie albo na ofercie. Tylko czekamy na otwarcie S&P 500. Zaraz to pewnie troszeczkę przyspieszy odrobinę, jak już rynek będzie działał. No dobra, i teraz... super, i mamy porównanie. Teraz ciekawa sytuacja jest. Po prawej stronie jest S&P 500, tutaj jest DAX. DAX cały czas nie oddalił się od tego poziomu, na którym było 51 kontraktów.
I teraz czekamy, czy na otwarciu będzie jakaś mocna wycinka, czy po prostu To trzeba dla będzie... mnie teraz powinna być wielka pała w górę, na przykład za chwilę, Zobaczcie, na DAX-ie pojawiły się dwie duże oferty, na 14 i na 20 kontraktów wyżej, to jest po 660, czyli to jest ponad 30 kontraktów teraz, 5 pipsów, tak, 5 pipsów, mniej więcej 5 pipsów w górę. Nie, przepraszam, głupoty gadam, to jest ponad 10 pipsów, bo to jest szczyt tej książki, przepraszam. No i zobaczymy, czy z kolei ten poziom oporu rynek będzie chciał testować, jak się zacznie większa zmienność z okazji otwarcia. No i mamy już 14:30, także będziemy teraz obserwować, czy futy jakoś się będą w którąś stronę przemieszczać. Zobaczcie, że teraz na S&P widać duże zlecenie pod spodem. To jest zaraz pod ceną praktycznie z 1 punkt, to jest około 500 kontraktów. Też ktoś wstawił, żeby sobie jakąś lokalną podpórkę zrobić, ale z drugiej strony widzimy paczkę ofert, kilka tików wyżej, która robi za pierwszy lokalny opór. Zobaczcie, że podobną aktywność obserwujemy na DAX-ie. Duża paczka ofert na 3 punktach jest rozstawiona 10 tików wyżej. No i tu jeszcze ktoś tam próbował dokładać do książki zleceń 5 tików wyżej, żeby po prostu może na przykład ktoś chce zepchnąć cenę przed odpałem, tak jak mówi Rafał, tak? Ponieważ jak ktoś stawia duże oferty, to powoduje, że cena publika to widzi i spycha automatycznie cenę troszeczkę niżej. Nie mamy akurat sali, bo chyba mamy do 15:00, ale warto by było jeszcze zaobserwować, nie wiem, czy już damy radę, czy już nie, jak będzie o 15:30 do otwarcia kasowego, więc, bo wtedy jak kasowy się wchodzi, to wszystkie algorytmy zaczynają handlować jednocześnie na pochodnych i na akcjach, no i wtedy najwięcej. A dorzucili 22 tam. No, DAX już zaczyna spadać i testujemy dół, tak? Kolejne zlecenia większe są czyszczone. Widzimy chwilowo, jest duża sprzedaż. Jest szybko, ktoś ofertę wrzucił na 30 kontraktów, żeby sobie taniej odkupić i teraz mamy chwilową zawrotkę. Widzicie, usunęli to zlecenie, wstawili je bardzo szybko, po czym usunęli i znowu wyprzedał się drożej i testujemy niższe poziomy. I teraz zaczyna się jazda na testowanie sentymentów. Po prawej stronie na S&P 500 widzimy, że ktoś bardzo dużą ofertą, 600 kontraktów, przyciska cenę, żeby spadała. Na taśmie jest sprzedaż i teraz będziemy patrzeć, czy wybierają, bo na razie jest po prostu latanie w obie strony. No. Zobaczcie, 24 kontrakty po 616 jest w tej chwili na DAX-ie, ale to nie jest jakieś duże zlecenie. S&P cały czas jest przytrzymywane, to już jest wtedy teraz ponad 700 kontraktów, żeby zczyścili to zlecenie. Widzimy strzał na taśmie, bardzo duża transakcja. 630 kontraktów, tak, i teraz z kolei opór zamienił się we wsparcie, tak? No i zobaczymy, co tam algosy będą wyczyniać, żeby wymieść jak najwięcej obu stron i w wyciąciu uspokoić sytuację i dopiero wtedy będziemy mieć jakiś konkretny trend. Znowu jest test w dół, znowu na małej płynności tutaj widzicie na DAX-ie test w dół to jest tam, nie wiem, 50 kontraktów i to już spycha cenę o 6 albo 7 punktów. A ty to wtedy z ręki uruchamiasz, czy masz też jakiegoś... Mój setup? Tak. Jest z ręki, ale to jest dla mnie za wolny rynek. To jest dla mnie teraz za wolny rynek. I to musi być albo przy minimum dnia, albo przy maksimum dnia. Teraz, no, znowu kolejne. Znowu ktoś wstawił bardzo dużą ofertę i znowu ją usunął, żeby sobie taniej kupić. No i takie to są właśnie fluktuacje. Tu kolejny spływ był. Oferujemy bardzo dużym zleceniem, spychamy cenę dosłownie na kilka sekund, żeby odkupić się 3 tiki niżej i cena odbija z powrotem. Także, no, dymanie. No, zobaczymy. S&P się w tej chwili trochę szczyściło. Duża paczka bidów podpiera cenę, no, tam pewnie z tika albo z 1/4 tika niżej. Także on sobie tutaj podlega tylko jakimś niewielkim fluktuacjom. No, DAX jest bardziej zmienny. Masakra, w ogóle kliknąłem sen na DAX-ie
No, widzimy, że tutaj cena zawróciła, bo ktoś podkładał, icebergi były, czyli ukryta płynność zebrała sprzedaż, tak? A taśma, cena sobie trochę spadła, a na taśmie zaczęto kupować, więc chwilowo mieliśmy tutaj wzrost. No ale teraz zobaczymy, czy tutaj poniżej będą jakieś cuda się działy, bo tutaj bardzo szybko teraz zlecenia są dokładane, wycofywane z książek. Okazuje się, że Draghi też przemawia 14. Draghi jest o tej samej porze. No to mamy jeszcze do kompletu wszystko. To będziemy latać w obie strony. Super, no to fantastycznie, słuchajcie. Jeśli oby Draghi tylko nie powiedział słowa taper, bo na słowo taper algosy reagują masową wyprzedażą. Tak, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Więc mamy i otwarcie FUT-ów w Stanach i Super Mario, który nam będzie tutaj opowiadał, co dalej z gospodarką eurozony. powiedział, że zakupy do marca wydłuży. Wydłuży zakupy do marca, tak? A poprzednio było? Nie wiadomo, czy było do krócej, czy ten. No nie wiem. Dobra, czyli jeśli powie, że będzie dalej niż do marca, no to jest dla mnie bullish, tak? No ale zobaczymy. No teraz widzicie, jest bardzo duży rozstrzał, ponieważ większe zlecenia są po 5, po 10 tików od ceny, a tutaj wszystko to, co się dzieje, 15-14 kontraktów na bidzie, na ofercie, one są bardzo szybko usuwane i dokładane z powrotem do książki, bo teraz biją się właśnie z bitwa algorytmów na skanowanie tego, co mówi Super Mario. Ja pochodziłem wszystkiego, muszę poobserwować. Kolejny bit tutaj większy, to jest znowu ponad 500 kontraktów na S&P, ale od razu tyle samo mamy u góry, więc jesteśmy w takim małym range'u. Na DAX widzicie w porównaniu z S&P, no to DAX to jest taki trochę śmietnik. No cały czas jakieś kwadraciki nam flashują. Oj! Widzicie na jasne kolory, ponieważ w bardzo szybkim tempie dodawane i usuwane są zlecenia właśnie w książce i dlatego mamy taką zmienność. Na S&P jest trudniej zarobić, bo tam jest rynek zamurowany 300 bańkami, no i nic nie można z tym zrobić, tak? Kolejny test w dół, buy programy się uruchomiły, ale widzimy, mamy kolejny obszar wsparcia do testu. Teraz jest kolejna paczka, są dwa zlecenia, po 621 po 601 i po 600 ktoś wystawił dwie paczki, jest 30 kontraktów oraz 15 kontraktów na bidzie. Czyli to jest kolejny potencjalny poziom do zweryfikowania przez rynek, bo publika zaczyna myśleć, że to jest pewnie jakiś duży gracz, który chce sobie otwierać tutaj longi niżej, nie? Akurat to jest też się fajnie zbiega, słuchajcie, kolejny test w dół i będziemy się zbliżać, zobaczymy, co tu będzie na tym kolejnym wsparciu, tak? Jak magnesy. Im większe zlecenie, tym silniejszy magnes. No i zobaczymy. Już tutaj wsparcia się pojawiają. Zobaczymy. Gwar na sali się zrobił, jak na meczu. To jest naprawdę, ktoś tutaj, jeden z kolegów powiedział, że to jest jeszcze fajniejsze niż obserwowanie świeczek. No, tak. I teraz w ogóle zauważcie, że często jest tak, że do poziomów jakichś dużych zleceń wybierane są równe figury. Na przykład, jak fajnie jest postawić sobie ofertę albo bid po 10 600, nie? To jest fajny poziom. Jak będzie na tym wsparcie, no to ładnie tak to otworzyć sobie na przykład longa po 10 600, no super, ale mam równą pozycję, nie? Tak samo wczoraj na tej niskiej zmienności, jak żeśmy jechali, to pierwszy test sentymentu, jak się otwierał rynek futures na S&P, to był po 650 była oferta na bodajże 80 kontraktów, z tego co pamiętam. No i też 650, znowu kolejna równa figura, akurat dla takich instytucji typu banki, elegancko jest otwierać po takich równych figurach pozycje, bo potem jest łatwo, boli żbienę. A poza tym indeksują się do różnych rzeczy, więc równe figury podobają się ludziom generalnie. O. No i czekamy, co to wymyślają. Na razie latamy w obie strony. Mamy w pamięci tylko, powiedzmy, jeśli DAX będzie spadał, to miejmy w pamięci, że tutaj po 601 i po 600, teraz tego nie widać, stoi bid na tam 35 kontraktów, podparty chyba 15 jeszcze na 601 i
Więc zobaczymy, czy będziemy z powrotem testować. Na razie najniżej, jak jesteśmy w stanie zerknąć do książki, to jest 610, czyli 10 pipsów nad tamtym ostatnim lokalnym wsparciem. To jest kamienie kaczek. To jest kamienie kaczek. No proszę, i znowu Draghi pewnie coś powiedział i będziemy mieć pewnie zaraz... Zobaczymy, bo tu już są 3 paczki na dole. Będziemy, ale coś musiało się wydarzyć. Nawet ku też. O, chyba będziemy coraz bliżej tutaj tego poziomu. 600, właśnie tej równej figury. Albo 600. 600. 600 albo 600. Jest ten. I jest jeszcze 50. 50. I 20 i 60. To są najważniejsze liczby. O, proszę. Zobaczcie, co tu się stało. I już mamy 120 kontraktów, po 588 na bidzie i 80 kontraktów. To znaczy, że mamy ponad 220 milionów euro na bidzie w tym momencie. 10 tików wyżej. To jest bardzo duże zlecenie. To jest bardzo duże zlecenie, więc to może być duży gracz, to może być instytucja. Zobaczcie, im bardziej cena spada, to jest wielki taki bar wypełniony na zielono, czyli algorytmy próbują kupować i próbują bronić, bo taśma troszeczkę zaczyna Publika widzi, że to jest bardzo duże zlecenie. Słuchajcie, 125 kontraktów, nie pamiętam kiedy ostatnio takie widziałem, a tu niżej jest 80. Czyli 588 i 585 bodajże. No i zobaczymy, testujemy. Kolejne testy. Euro AD. Weź. Marcin, przesuniesz na środek? Co? Edek? Tak. A widzisz euro Australijczyk? Włączyć mikrofon, żeby się nagrywały te... Widzisz to? Co to A ja wyłapałem dzisiaj dno i kurde wszystko skoczyłem. Emocje, słuchajcie, jak na stadionie. To bardzo dobrze. Zobaczcie, testujemy duże zlecenie. Marcin, przewiniesz? Testujemy to duże zlecenie. Zobaczcie, już był jeden test, odbiliśmy. Zaraz będzie kolejny test. Zobaczymy, czy te 180 kontraktów jest zrealizowane. Drugie jest jeszcze wspierające. Tutaj przeszło 100 kontraktów zadealowało i na razie odbijamy. Jest silne wsparcie póki co. Taśma zaczyna kupować. Ale to jeszcze widać. Widzicie, że to jeszcze nie koniec. Tu jest cały czas duże jeszcze zlecenie, które będziemy musieli przetestować. No, jestem zapakowany w lągi. Praca po Japonii też idzie w górę, nie? A ja z shortu wylazłem z tego DAX-a pierwszy. Cieszę się, bo teraz patrzę na to. Ty byłeś normalnie jak taki skalper, bo ty long, short. Nie, dobra, wylazłem. Jak się mylę, to trzeba Nie, no to... skakiwać. No jasne. Teraz widzicie, kolejne zlecenie zostało trafione tylko po części i z 80 kontraktów zrobiło się w tej chwili niecałe 60. Duży gracz właśnie wchłonął na razie 125 kontraktów. Zobaczymy co dalej, jaki będzie test. Czy będziemy jeszcze sprawdzać tam. Euro Australijczyk, ja pierdolę normalnie. No ale było widać, jak przy linijce przytulili, nie? Coś się z euro-dolarem dzieje? Nie. Co się dzieje z eurodolarem? No fantastycznie się dzieje. Fantastycznie, słuchajcie, na eurodolarze jest... Zawsze rozłączę No właśnie, nie grać z algorytmami, to podstawa. serwery przegrywają. No. Zobaczcie, jak rośnie płynność powoli na S&P, jak rynek zaczyna się rozkręcać. Już tutaj jest duże wsparcie, tu jest ponad 1200 kontraktów na bidzie, ze 2 tiki niżej, także już grają setki milionów. Chciałbym wyjść, ale nie mogę. Teraz to się nie wychodzi. Wolą ci wejść na chwilę. No, tam się chłopaki śmieją, że chcą wyjść z pozycji, ale nie mogą. Właśnie. Zobaczymy. Tutaj jest cały czas, no już jest 60 kontraktów na bidzie, także prawie 70 milionów euro. Zobaczymy, bo zmieniło ręce naprawdę bardzo dużo. Ponad 140 milionów euro się na DAX-ie zatradowało tam, jak byliśmy o tym. No i zobaczymy teraz właśnie. Co ten Mario gada? Ale widzicie bardzo dobrze. Podpórka. Jest impet ceny, jest podpórka. 34 kontrakty,
ktoś cały czas wywala. Zobaczcie, już lecimy. Nie ma zleceń w ogóle po żadnej stronie, więc teraz będzie pewnie duża zmienność, ale Marcin, jakbyś był uprzejmy przesunąć tylko DAX-a na ten. Znowu podpórka, żeby tylko przycisnąć cenę trochę do góry i znowu usunięcie zlecenia, tak? No i zobaczymy. Teraz jest duża zmienność, więc mogą się dziać cuda. Ale DAX-a No. rozbujali towarzystwo. No i powrót, tak? Jeszcze mamy, było po 585, czyli ten duży bid jest gdzieś tutaj pewnie trochę w głębokości książki, więc go nie widzimy, bo widzimy tylko 10 tików w dół tutaj strukturę bidów. Mario powiedział, że nie dyskutowaliśmy o ograniczenia programu. Nie dyskutowaliśmy o ograniczenia programu. Stąd wystrzał w górę na DAX-ie. Tak. Stąd wystrzał właśnie. Mario Draghi powiedział, że nie dyskutowaliśmy o ograniczeniu programu, czyli nie będzie taperingu, więc stąd była tak gwałtowna reakcja DAX-a, który poszybował chyba kilkanaście punktów do góry w jednej sekundzie. No i teraz zobaczymy. Nie wiem, nie pamiętam, czy Mario będzie gadał do 15, czy Mario będzie gadał do 15:30 aż. On chyba zwykle koło godziny gada, nie? No i widzicie, na razie cena tak sobie fluktuuje. Ktoś podkłada bid, no to wywołuje impet w górę. Ktoś stawia ofertę, impet jest na chwilę w dół. No i teraz algosy właśnie kreują i tak dokładają, odejmują, dokładają, odejmują, dokładają, odejmują, żeby to jest właśnie tak powstaje fluktuacja cen w oparciu o taki algorytmiczny market making, że w jednej sekundzie można wywołać reakcję innych algorytmów również, dokładając albo ściągając zlecenia po którejś stronie z książki w ułamkach sekundy. Będzie tak jak Edek spadnie na... No, zobaczmy, jest kolejny test w dół. Jest tutaj pierwsze wsparcie, to jest 594, zostało właśnie wycofany ten bid, to było 20 kontraktów. I teraz patrzcie, jak cena spada, jak zmienia się struktura bidów. To najłatwiej tymi kolorami się kierować, bo jaśniejszy kolor, tym większe zlecenie, ciemniejszy, tym mniejsze. Jeśli cena spada i kolory ciemnieją, to znaczy, że bidy uciekają z książki. Tak samo jest po stronie ofert. Jeśli cena rośnie najczęściej i ciemnieją, to zobaczcie, jak się ciemno po stronie górnej, po stronie ofert zrobiło, jak cena zaczęła nabierać impetu w górę. Od razu wszystkie algorytmy wycofują momentalnie zlecenia, bo nie chcą sprzedać tanio skóry, tak? No, znowu podłożone bidy, znowu lekki wzrost i znowu dodane do oferty i znowu lekki spadek. Także na takiej zmienności podczas konferencji to dzieją się cuda. Jeszcze potem jest runda pytań do Super Mario, także jak ludzie powymyślają tam konkretne rzeczy, tam ci dziennikarze, to jeszcze może być śmieszniej. Także na razie dla nas informacja jest taka, że widzieliśmy na własne oczy, że po 10 600, przepraszam, po 10 590 było zrealizowane bardzo duże zlecenie. Prawdopodobnie duży gracz postawił bid po 590 na DAX-ie. Tam było 120 kontraktów, czyli no ponad 130 milionów euro. No i się zapakował teoretycznie na long, tak? A jeśli był short, to wziął take profit, ale zwykle jeśli jest takie zlecenie typu powyżej 100 kontraktów, to się tak rzadko dzieje na DAX-ie, że to mogła być po prostu instalacja na pozycję długą i ktoś sobie wziął już nawet na następnych kilka dni czy tygodni pozycję, żeby sobie ją przytrzymać, no i jechać z trendem, nie? Teraz widzicie znowu mamy bardzo małą płynność, ponieważ te zlecenia tutaj opiewają na maks 10 kontraktów po jednej i po drugiej stronie. Także każdy ruch DAX-a jest tym większy, ponieważ wywołują go bardzo małe transakcje. No, jeśli 5 kontraktów obsuwa albo podnosi DAX-a o 5 czy 7 punktów, no to jesteśmy w warunkach bardzo niskiej płynności. Ale teraz w tej chwili bawią się z nami tylko algorytmy. No, Detal, tak jak żeśmy od kolegi słyszeli, nie może wyjść pozycji, więc zalecane jest nie granie w takich momentach. No, brak w tej chwili w książkach jednej i drugiej jakichś dużych zleceń, także pewnie Mario się troszeczkę uspokoił. Zobaczymy czy będą jakieś ruchy gwałtowne. Uważam, że najwięcej jeszcze się będzie działo, jak Draghi dostanie pytanie od publiczności, bo oni zawsze go pytają o takie niewygodne rzeczy. I wtedy
Po prostu najłatwiej jest się naciąć na jakąś głupotę, ponieważ najszybciej wtedy grają algosy, które skanują headliny, a headliny wtedy idą na przykład właśnie z Bloomberga, z Reutersa, oni to skanują i mają po prostu proste zasady, sprzedaj tak, więc znowu wtedy wchodzi duża zmienność i można sobie po prostu poobcinać ręce, więc na przykład jak są jakieś payrole typu nie wiem, wystrzał o 50 000 w którąś stronę, tak, w górę albo w dół, no to jest tragedia. No to jest nawet nie zdążysz zawrzeć transakcji, bo broker ci poda invalid prices, nie? I dostaniesz rekwotowania i koniec. No to invalid prices masz pół figury niżej. No i kolejne pół figury niżej. Także dla mnie to jest, ja na przykład nigdy na żadnych ważnych danych nie gram, ponieważ jest zbyt duże ryzyko, że obetnę sobie ręce. No, czyli Draghi teraz pewnie mówi o tym, jakie mają dane, ale dane wszyscy znają, więc czekamy do konferencji. Już jest za chwilę jest, za 5 minut jest trzecia. Znaczy nie, mówię, że Draghi jak dziamga to jedno, ale teraz właśnie jak się zbiegniemy z otwarciem kasowego w Stanach, no to znowu będą jakieś ciekawe rzeczy się pewnie zdarzać. Nie, za 30. No, za 33 dopiero. No i znowu widzicie, trochę jest dokładania po jednej stronie, tu jakieś oferty wskakują takie po prostu, no i cena sobie, ale jest ciemno na ekranie, bo jest w bardzo niskich warunkach, znaczy w warunkach bardzo niskiej płynności działamy w tej chwili i ciężko jest ocenić tutaj, w którą stronę tam się będą szachować ci ludzie. No, na przykład tutaj cena zwaliła się o 5 punktów, a zepchnęło ją całe 3 kontrakty, tak? Więc... No, jesteśmy na 625, czyli nasz grubas ma już 35 pipsów na zielono, tak? O, zobaczcie, teraz było, akurat się gapiłem w inną stronę, ale tu w tym miejscu, gdzie Marcin pokazuje właśnie, ktoś bardzo szybko podłożył bid bezpośrednio pod ceną, żeby wywołać wzrost ceny, żeby ten impet był, tak? Wiesz co, nie po to się wybiera, żeby potem jeszcze zjebać. Wybieranie i wywałka do góry na 100%. Potem dopiero będzie ostry zjazd. Rafał, innymi słowy, ponieważ przeprowadzaliśmy tutaj takie głosowanie, ponieważ przed tym jak weszło te duże zlecenia właśnie na dole, było testowanie w dół, to żeśmy zrobili tutaj małą ankietę i Rafał zapytał, kto jest za tym, że pójdzie w górę, a potem zapytał, kto jest za tym, że pójdzie w dół i wszyscy jednocześnie się pomylili i mieli rację. I wszyscy mogli stracić albo zarobić, nie? My z Marcinem mówiliśmy, że w dół, że test i w ten, a Rafał od razu mówił w górę, tak? Tylko właśnie pojawiło się to duże zlecenie. Potwierdzam. Rafał, po prostu właśnie. A jak usłyszałem Dragiego, to zamknąłem. Tak. O nie, Draghi gada, właśnie. Także właśnie to jest specyfika tego rynku, że tak jak na stronie ordersforexlive.com koledzy tam, którzy pracowali na rynku międzybankowym kiedyś na zachodzie, publikują właśnie kwoty zapadalności opcji na dużych parach walutowych. Ja wklejałem ostatnio takie mapy, to tam fajnie, że to się Wam przydało, dziękuję za miłe słowa. Często jest tak, że duże zlecenie działa trochę jak taki magnes na rynek, ponieważ rynek po prostu będzie chciał zweryfikować, co się kryje za takim zleceniem. Czy za takim zleceniem kryje się faktycznie duży gracz, który wszystkich zaabsorbuje, czy za takim zleceniem kryją się spuferzy, którzy chcą wyłapać stop-lossy, szybko wycofają te zlecenie spod spodu, publika wpadnie w pułapkę, tak? Nowe shorty się zaczną otwierać, zostaną zgarnięte i dopiero jest zawrotka. Akurat wtedy stop-lossów nie było, tylko widzieliśmy, jak cena łagodnie od tego dołka, tam gdzie było to zlecenie na 120 kontraktów, dotknęła, całe je zrealizowała i było widać absorpcję, więc teraz jesteśmy dużo wyżej niż byliśmy wcześniej. No i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, ponieważ jesteśmy od tego dołka, który był tam po 590. Jesteśmy w tej chwili na 635 i zobaczymy, jak sytuacja dalej się rozwinie, ponieważ do 15:30 mamy dokładnie pół godziny
Wtedy będzie się otwierał rynek kasowy w Stanach, więc prawdopodobnie jeszcze będziemy mieć kolejne okazje do tego, żeby zaobserwować kolejne testowanie sentymentów na rynkach, czyli będzie zmienność. Mamy nadzieję, że ta zmienność będzie w połączeniu z dużymi zleceniami, które będziemy obserwowali w książce albo pod spodem, albo na górze. Także pamiętajcie, bo dużo osób do mnie pisze na Facebooku o to, czy traktować to jako sygnały. Jeśli wklejamy screenshoty z QuantMapa z Marcinem, czy z Nikolasem, czy ja wklejam jakieś, to nie traktujcie tego jako sygnały do otwierania pozycji, tylko zawsze czekajcie na reakcję ceny. Zawsze czekajcie na reakcję ceny, ponieważ to, że stoi jakieś duże zlecenie typu 120 kontraktów pod spodem, to jest dla Was sygnał, że prawdopodobnie, ale niekoniecznie, rynek będzie chciał sprawdzić, co za tym stoi, a jeśli faktycznie zacznie sprawdzać, to zaznaczcie sobie ten poziom na przykład na wykresie, żeby pamiętać i patrzcie na reakcję ceny, bo świeczki mówią wszystko i dyskontują wszystko, ale to, co za nimi stoi, też warto po prostu sprawdzić, żeby wiedzieć więcej. Bo to akurat nie jest to nadmierna analiza, ale czytanie taśmy i czytanie głębokości struktury książki i tego order flow, czyli przepływu zleceń, to jest bardzo dobre narzędzie, które podpowiada, w jakim momencie właśnie jest akumulacja, w jakim jest dystrybucja, gdzie duzi gracze się ustawiają, żeby zajmować pozycję. Także jest to bardzo pomocne i na pewno w połączeniu z analizą techniczną właśnie i z formacjami na świeczkach ułatwia to po prostu czytanie zachowania rynku i no taki jakby powód tego, dlaczego rynek akurat spada albo rośnie. O, jakaś szybka akcja w górę. DAX zrobił 10 punktów, jeśli dobrze widzę. Prawie 10 punktów, 8 dokładnie, na jakiejś szybkiej akcji, po prostu bardzo szybki spike był w górę, ale nie było to połączone z żadnym sygnałem typu HFT Surge ani Big Trade, więc znowu to było spowodowane pewnie ten wystrzał bardzo małą płynnością. Jeśli chcecie sobie na przykład liczyć, drodzy użytkownicy, drodzy członkowie TOTS, jeśli chcecie sobie wartości nominalne tych kontraktów liczyć, to pamiętajcie, że specyfika mini S&P jest taka, że jest $50 za punkt razy wartość indeksu razy ilość kontraktów, czyli to jest 2132 razy 1125 razy 50 i to wyjdzie Wam wtedy kwota nominalna tego, ile tam faktycznie stoi. To mnie akurat śmieszy, że w dzisiejszym przypadku tuż zanim, nie wiem, to może trwało z 5 minut, jak Draghi powiedział, że nie dyskutowali na temat taperingu, to ktoś sobie akurat taki bit postawił. Nie? Zawsze jest ktoś, kto wie. Zawsze jest ktoś, kto wie. Podobne, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zrobić jakieś małe nagranie, to już, czy jak będę sobie handlował z domu, czy na którymś TOTS-ie, jak tutaj przyjdziemy z Marcinem, jak będzie piątek z payrollsami. Bo wtedy już jest bardzo niska płynność na payrollsach, szczególnie o 14:29 i 50 sekund, ale często się zdarza tak, że na ułamki sekundy jakieś duże zlecenia po jednej albo po drugiej stronie zaczynają pojawiać się w książce. I na przykład kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, że tuż przed okazaniem się payrolli, które miały być gorsze, ktoś dużego bida na 80 kontraktów podstawiał pod cenę na DAX-ie, wypchnął cenę do góry tam chyba o 10 punktów i dopiero wtedy zaczął sprzedawać, jak już wyszła faktyczna figura, no i żeśmy poszybowali tam, nie wiem, 80 punktów w dół, czy coś w tym stylu. Pytanie było, czy jak widziałem to duże zlecenie na bidzie 125 kontraktów, oczywiście to jest informacja, że to jest bardzo ważny poziom wsparcia, ale to nie jest mój setup, więc nie otwierałbym pod to pozycji. Jakbym był traderem pozycyjnym, na przykład tak jak wy tam, Rafał, chłopaki, to bardziej celowałbym pod to, żeby zobaczyć absorpcję i po prostu zrobić follow smart money. Tak? I dołączyć się do tego dużego gracza, żeby wygarnąć te... Bo DAX do tej pory zrobił, no kurczę, 50 punktów, także to jest ładny wynik. To jest, jakbyś zagrywał za 100% depo, no to już 50% miałbyś w kieszeni, nie?
Natomiast to są właśnie, postaramy się właśnie z Nikolasem, z Marcinem, żeby za każdym razem wklejać takie screenshoty, zwłaszcza jak są takie wydarzenia, ponieważ na DAX-ie zlecenie powyżej 100 kontraktów to już jest naprawdę bardzo dużo. I to ja rzadko traktuję takie coś jako spów. Zwłaszcza, że niżej widzieliście tam 5 tików niżej pod tym dużym zleceniem był kolejny bid na 80 kontraktów, tak? Czyli jeśli by to wszystko weszło, no to pewnie jakbyśmy się doliczyli na całym tym histogramie, co tam się zadziało, no to nawet i 400 kontraktów by weszło. Tylko to była taka podpórka, że tam już nawet rynek nie miał siły dojść akurat wtedy, nie? Natomiast inna sytuacja jest taka, że jeśli jest kilka pięter w dół na przykład z takich zleceń typu 60, 70, 80 kontraktów, to często przez te 3 piętra cena przechodzi dopiero na ostatni zawraca, nie? Bo dla dużych graczy nie istnieje coś takiego jak uśrednianie w dół. To jest po prostu zmniejszanie kosztu pozycji, tak? Czyli oni mogą, jeśli sprzedali drogo, a cena idzie jeszcze w tym, no to on mówi, no to fajnie, to jeszcze raz się sprzedam i nie interesuje go to, że DAX właśnie wywalił 1% do góry, bo to jest duży gracz, tak? To nie jesteśmy my, że jak jest 10 punktów nie w naszą stronę, to łapiemy stop lossa i czekamy na następną okazję. Tylko on tam sobie może wyładowywać te pozycje albo zajmować nawet, nie wiem, no podejrzewam, że do 1,5% drawdowna to sobie spokojnie coś tam zaabsorbuje, zwłaszcza, nie wiem, no wziąć by średnią zmienność DAX-a z ostatnich 3 miesięcy, no to też pewnie był tylko z jeden taki dzień, gdzie był ruch typu 2% albo coś w tym stylu, nie? Więc nie są to wielkie wahania z punktu widzenia dużych graczy, tylko są to wielkie wahania z naszego punktu widzenia, bo my jesteśmy małymi graczami. No, czekamy na ten. Jest w tej chwili 14 minut po 3:00. Jeszcze mamy nieco ponad kwadrans do otwarcia rynku kasowego w USA. Ja mam tylko nadzieję, że będzie kolejna możliwość zobaczenia właśnie dużych zleceń w książce, tak żeby zobaczyć, w jaki sposób zachowują się duzi gracze na rynku. Bo wtedy akurat no chodzi o to, żeby materiał, który nagrywamy, miał dla Was jak najwięcej treści merytorycznych i żebyście mogli jak najwięcej się z niego nauczyć. Było pytanie, czy duzi gracze są aktywni na DAX-ie w nocy. Ja akurat mam tylko, znaczy feed od CQG, który mamy podłączony właśnie do QuantMapa, zamyka się o 22, także notowań nocnych nie ma, tak jak niektórzy właśnie grają gdzieś tam. Natomiast Niemcy zamykają się o 17:30 i po zamknięciu, jak już zostają tylko nieliczni, a też pewnie Ameryka tam sobie pogrywa, często się zdarza tak, że gdzieś mniej więcej do godziny 21 potrafią się pojawiać regularnie po obu stronach zlecenia typu 50-60 kontraktów i wtedy jest potencjał na robienie na przykład jakichś tam nowych dołków czy nowych szczytów ewentualnie. Natomiast ja bardzo mało już obserwuję po 17:30 indeksy, bo to już nie jest moja gra i wiem, że nie wystąpią moje setupy, więc po prostu dla zasady nie gapię się nadmiernie w monitor, żeby nie dostać oczopląsu. Ale tak, kiedyś jak popatrzyłem, to były też nawet wielkości zleceń typu 80 kontraktów na DAX-ie gdzieś tam w okolicach godziny 20, 21. A propos godzin handlu, to na to dużą uwagę zwracał Rafał właśnie w swoich wystąpieniach, że godzina 9 otwiera się kasowy na DAX-ie, więc jest pierwsza wycinka. 14:30 jest otwarcie Stanów, ale futuresy, więc jest druga wycinka. Trzecia wycinka jest o 15:30 na otwarciu kasowego w Stanach, a jak ktoś gra na towarach, to o godzinie 15 otwiera się Nymex, więc na przykład na ropie jest wtedy duża zmienność i też jest wycinka właśnie. Jest to takie samo testowanie sentymentów. Nymex zamyka się o godzinie 20:30, więc od 19:30, jeśli nasz przyjaciel algorytm, który wywołuje wzrosty z nie wiadomo jakich powodów, często lubi przychodzić i wtedy jest tak zwany ramp up, czyli pompują normalnie cenę w górę aż do zamknięcia. No i tak samo Niemcy zamykają się o 17:30, więc o 17:00 też potrafi być wyciąganie ceny. No i 22:30 zamyka się S&P
czyli tam 21:30 albo nawet na ostatnie pół godziny. Jest taki tweet Ramp Up Capital, który powstał założony przez jakichś trolli tylko po to, żeby obserwować właśnie pompowanie wzrostów na S&P na pół godziny przed zamknięciem, nie? I oni tam sobie robią jaja, także o właśnie, a jutro dobrym pomysłem będzie, jak wkleję na koniec dnia te same mapy zapadalności opcji na walutach. Na przyszły tydzień, tak? Na przyszły tydzień tak, ale zamknięcie tych, żeby każdy widział, jak się kurs zachowywał pomiędzy tymi wielkimi strajkami. Aha, Bo to będzie zaznaczone linią, że te fluktuacje w ciągu tygodnia i to będzie super. To będzie dobre i później będziemy mogli sobie analogicznie już mniej więcej Tak, sami, tak. Bo oczywiście, jak jestem w pracy, to mam tam dostęp przez Reutersa, więc jeśli będziecie chcieli na przykład zobaczyć, co stoi pod daną kropką, typu na przykład zapada coś na $1,5 miliarda, to DTCC, czyli ten Depository Trust Clearing Corporation, który rozlicza te opcje, udostępnia po prostu, tam są wszystkie dane a propos tej ekspiracji, czyli ile opcji call było zawarte w jakiej dacie, po ile opcji put i tak dalej. No, nasz grubas już ma 60 tików na plusie jest, nie? Rafał, ten co się zapakował. Najgorsze w takim tradowaniu jest to, że jak my się pakujemy przy dźwigni jeden stoi, ktoś się zapakuje na 50% rachunku, to takie wykoszenie może go wykosić, nie? No, totalnie. generalnie. Tak, a dobry procent zarabia się na dużym zapakowaniu, nie? No. Ja dzisiaj się tam na dole zapakowałem na euro Australijczyka, na maksa praktycznie i wyciągnęło mi to do góry, ale... Mamy jakieś większe zlecenie, 30 kontraktów, ustawiają się powoli oferty u góry, które niekoniecznie muszą przyciągać rynek, ale wracamy. Teraz widać przynajmniej, że wygląda to w miarę normalnie na DAX-ie, chociaż się totalnie nic nie dzieje po otwarciu kasowego w USA, ale wracamy do warunków normalnej płynności, czyli te średnie zlecenia już po wystąpieniu Draghiego opiewają na kilkanaście, 15, 20 kontraktów co najmniej, więc nie będzie już prawdopodobnie w najbliższym czasie, czyli pół godziny po otwarciu, żadnych większych akcji. No ale zobaczymy, no jest do 16, tutaj będziemy sobie siedzieć i zobaczymy, czy przypadkiem komuś nie przyjdzie do głowy, żeby zrobić jeszcze atak na jakąś ważną na jakiś ważny poziom w górę. Spodziewamy się, że będzie atak w górę, być może i nawet na maks dnia dzisiejszy. Byliśmy świadkami sytuacji, no ja stawiałam, żeby to było na duży... taśmie, że przebije maksa i walni nawet 1% albo 2% do góry. Właśnie i potem zobaczymy, zweryfikujemy, jak nam to się udało. Na razie trzymamy kciuki za naszego dużego gracza, który nam pomógł, absorbując bardzo dużą sprzedaż przy poziomie 10 590, zleceniem na 120 kilka kontraktów. To był bardzo duży bit, zadziałało to jak wsparcie. Cena sobie teraz odbija już wtedy, w tej chwili jesteśmy prawie 80 punktów wyżej od tamtego miejsca, także już ładnie sobie kolega zarobił. Tak, właśnie tutaj Marcin podpowiada z OFU, że do maksa mamy około 20 kilku punktów, także żeby nasz gruby gracz, któremu kibicujemy, był jeszcze bardziej zarobiony i na przykład jutro sobie wziął take profit, jeśli luka będzie w górę, no to będziemy prawdopodobnie przebijać dzisiejsze maksima. Zaraz właśnie Rafał tutaj też nagrał informację, także zobaczymy, jak to na koniec dnia będzie wyglądać i wtedy porozmawiamy sobie o tym na Facebooku. Zobaczymy. O właśnie, fajnie by było, gdybyśmy teraz tu gdzieś wyżej, jak będziemy zbliżać się do maksimum dnia, to jest jeszcze tam te 20 parę punktów, tak jak Marcin wspomniał. Natomiast bardzo fajnie by było, jakby przed 16 był jakiś test tego maksimum. I wtedy, jeśli byśmy zobaczyli jakieś duże zlecenia po stronie ofert na DAX-ie,
które wabią publikę do otwierania shortów, Tak. to zobaczymy typowy short squeeze i będzie wycinka stop lossów w górę i zobaczymy, czy będą tam kolejne piętra do tego Tylko dokładać. wiesz, kiedy jest idealny moment, żeby to zrobić? Godzina 17:30. Na zamknięciu. Nie wybijać jeszcze, a po 17:30 wybić wszystkich i DAX-a Bo zrobić w konia. Nie? zobaczcie, teraz właśnie już się zbliżamy do maksa, bo tutaj jesteśmy przy... VWAP to nam już chyba odjechał. Jesteśmy przy 4. odchyleniu standardowym w górę od VWAP. Nie, pomyliłem się, przepraszam. Jesteśmy dopiero przy 2, ale widzę, że no, skompresowałbyś jeszcze trochę skalę, żebym widział... Nie, w tę stronę? Tak, ale tutaj już będziemy... Tak, bo tutaj jest 4. odchylenie standardowe, ta ciemna czerwona linia przerywana, to jest 4. odchylenie standardowe od VWAP-u w górę. I tam było nasze maksimum. Oczywiście też było widać trochę po tym histogramie z lewej strony, że cena była wyczerpana. No S&P teraz wszystko zaczęło. Zobacz jaka korelacja. No S&P zaczęło coś troszeczkę wysypywać, no to od razu DAX. Czy jakby był teraz high dnia na DAX-ie, to byś wchodził swoim setupem? Jest pytanie, jak byłby high z dnia na DAX-ie, to wchodziłbym swoim setupem. Oczywiście, że tak, bo mój setup wymaga, pierwszym wymogiem mojego setupu jest to, żeby było nowe maksimum dnia albo nowe minimum dnia. Akurat jeśli w tej sytuacji już jesteśmy w nowej jakby strefie czasowej, czyli to są moje godziny grania, do 16:30 jest kolejne rozegranie sentymentów. Jeżeli do 16:30 byśmy nie zaatakowali nowego maksimum, no to wtedy nie mam setupu i się nie otwieram. Tak? To jest pierwszy i najważniejszy wymóg, że jeśli już jesteśmy w trakcie sesji, czyli na przykład DAX nie jest godzina 9 i DAX nie lata sobie tak z luką i w obrębie, nie ma w obrębie poza łataniem luki, nie ma w jego obrębie żadnych kluczowych wsparć i oporów z dnia poprzedniego, które mogą zadziałać jako pułapki na stop lossy. Dobra, Johnny, ważna rzecz w tej chwili, nie? Powiedz mi, czy jesteś w stanie stwierdzić, ile kontraktów załadowało się na DAX-ie w tej chwili, myśląc, że to jest podejście pod szczyt dnia i grając short? To znaczy, ile kontraktów od tego minimum, gdzie nie, zebrał... Czy dużo ludzi mogło się nabrać? Nie, zakładamy, że wycisną ich do końca, nie? Czyli na maksach i w tej chwili podeszliśmy pod maksy, tą strefę sprzed spadku i zazwyczaj następuje tam albo realizacja zysków tych z dołu, którzy tam to znaczy są mniejsi, tak? Lub nowe shorty od tych, którzy zagrywają w dół, znowu z tego poziomu. To znaczy, nie? widzisz, akurat, teraz właśnie super wykres, Marcin, dałeś. To jest delta, tak? I tu mieliśmy Były pytania o deltę właśnie też. Właśnie, to jest delta, czyli to jest ta taśma, to jest świecowa wersja, ta linia tutaj, to jest świecowa wersja tej niebieskiej, tej kobaltowej raczej linii, którą mamy na wykresie z QuantMapa. To jest jej świecowa wersja, czyli to wyglądają jak normalnie wykres cenowy. I tak, w tym momencie zapakowywał się nasz gruby gracz, właśnie tu było te 120 kontraktów zaabsorbowane. No i w tej chwili, żebym nie skłamał, tu byliśmy 100 parę kontraktów, tylko taki jakby netto long na tym minimum. Teraz jesteśmy na wartości ponad 800, czyli jakby trochę chyba tutaj sobie gościu dopomógł, bo jesteśmy w cenie równowagi cały czas. Cena rośnie, na taśmie jest popyt, tak? Kupują, biorą z ofert, więc jesteśmy cały czas jakby w cenie równowagi. No i możemy sobie powiedzieć, że jak tu było 100 kontraktów netto long na tym minimum, a tu jest netto 800, to przybyło tak naprawdę 700 nowych longów od tego ostatniego minimum. Nie było dzisiaj właśnie jakiejś takiej żadnej super dywergencji, żebyśmy przechodzili z deltą przez zero, czyli na przykład było więcej shortów niż longów na rynku, które się otwierały, stricte patrząc na taśmie, nie? Natomiast jakbyś jeszcze, Marcin, nawet otworzył ten wykres, wiesz co, poprzedni, bo tu jest fajna rzecz. To jest fajna anomalia, którą można zobaczyć. Teraz jest ciekawa sytuacja, bo do hajdynki zostało 17 zobaczcie. minut. Te słupki to jest ask volume zielony i bid volume czerwony, czyli tyle kontraktów było zabierane z ofert, tyle kontraktów było oddawane po bidzie. Tutaj jest piękna różnica między tym.
czyli jest duża zielona świeca, czyli ask volume, to co było kupione, to był popyt, stricte popyt na taśmie, czyli ludzie zabierali z oferty, obrazuje też to, jak mocna w tym miejscu była absorpcja i jak silny ten gracz wywołał działanie na rynku, że z lokalnego maksimum bid volume, że tutaj było naprawdę dużo kontraktów, które się wyprzedawało. Takie ostatnie shorty zaczynały być wprowadzane w pułapkę, tak? To był spike w dół. A potem mamy przejście od razu do drugiego ekstremum, kiedy pojawił się ten duży gracz właśnie w tym miejscu i mamy w cenie równowagi, idziemy razem z taśmą, jest popyt i razem z taśmą idziemy, żeby stestować nowe maksimum. Widzimy, że już świeczki rosną, możemy się z powrotem przełączyć Johnny, na quad mapa. przełącz się, bo wiesz Tak, co, bo właśnie już będziemy stop lossy będą Tak, właśnie wywalać. chyba będziemy patrzeć, co tam jest u góry. Jesteśmy w tej chwili po 670 na DAX-ie. Do dzisiejszego maksa mamy jeszcze, Marcin, że się 17 punktów, czyli jesteśmy w spokojnym uptrendzie. Dopiero to są pierwsze koty za płoty, bo jesteśmy 15 minut po otwarciu kasowego na S&P. Także do 16:30 sobie tutaj testujemy sentymenty, tak, zgodnie z naszymi zasadami na TOTS-ie, na temat testowania sentymentów i będziemy obserwować, mam nadzieję, no chciałbym, żeby to się do 16 wydarzyło, bo dalej nie będziemy mieli możliwości nagrania tego wszystkiego. Wiesz, jaka jest szansa, że tą H1 po prostu docisną na maksa, nie? Właśnie, Rafał tutaj podpowiada z OFU, ale właśnie fajnie, że to jest, że to będziemy mogli dzisiaj na Facebooku się pochwalić, czy nam wyszło, czy nie, a potem zweryfikujemy to wszystko z publiką za tydzień, jak pojawi się nagranie. No w każdym razie trzymamy kciuki za naszego grubasa, follow smart money, mamy nadzieję, że mu dobrze pójdzie ta jego pozycja i zobaczymy jak DAX się będzie otwierał przede wszystkim jutro rano, bo fajną sytuacją dla tego gościa by było to, żeby otworzył się z luką w górę i wtedy jedyne pierwsze co będzie robić po wstaniu z wera, to sobie weźmie take profit, tak? Więc to jest bardzo dobre właśnie w połączeniu czytanie taśmy i patrzenie do książki. O właśnie, już mamy 10 punktów. Akurat nie ma dużych zleceń, to jest po 25-20 kontraktów, ale widzimy gwałtowne zachowania na taśmie, czyli jakieś stop buye wchodzą w bardzo szybkim czasie, tak? Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jeśli przewalą maksa, to jest szansa, tak, że na 1-2% złotą sytuacją będzie to, jeśli zaraz gdzieś tutaj powyżej tam 695 czy 700, bo 700 to jest ważny poziom, bo to jest kolejna równa figura, tak? Nasz kolega już będzie miał zarobione ponad 1% od tamtego wejścia, także trzymamy mocno kciuki. Idealną sytuacją będzie to, jak gdzieś tutaj właśnie na szczytach tych, na najdalszych ofertach tutaj, jeszcze 10 tików wyżej, będziemy widzieć jakieś duże zlecenia, ponieważ wtedy być może ten sam duży gracz wystawi na przykład 80 kontraktów na ofercie, publika zacznie shorcić, myśląc, że jest od niego sprytniejsza, a on będzie tu wszystkich zbierał i potem będzie ich squeezował i będziemy robić nowe maksima. Najfajniej to by było, jakby się tak zdarzyło właśnie. Także trzymamy kciuki. Ja wiem, że na rynku nie można mieć nadziei, ale to jest dla dobra tutaj zdobywania wiedzy na Trading Jam Session. Proszę, tu jaka podpórka na S&P. Podpierają S&P, zobaczcie, jest 1800 kontraktów, ktoś bid stawił, od razu cena zaczęła rosnąć, od razu DAX zaczyna rosnąć, ale dalej nie ma dużych zleceń na ofercie. Ale patrzcie, jaka jest korelacja, momentalnie, cały czas ten duży bid tutaj stoi, 1800, podstawił, tutaj już trochę na taśmie jest sprzedaż, więc to mógł po prostu spufnąć kogoś, żeby... Taki sam spuf jest na DAX-ie, zobaczcie, ktoś podstawił bid, cena podskoczyła 2 pipsy, taśma zaczyna sprzedawać. Zaraz tak? open przewalą, nie? Zaraz zobaczymy. Wycofał zlecenie, ci jeszcze stoją. No i właśnie, zobaczymy. 76,62 jest out. No, na razie jest tak, nie ma jednego takiego dużego zlecenia, ale zobaczcie, jest 23 kontrakty, tu jest 20, to jest 18, no to łącznie to jest tam powiedzmy, przyjmijmy, że to jest około 60 kontraktów, które stoi aż od poziomu 695 do 698.
Także na razie to jest po prostu paczka, która robi nam za lokalny opór. Widać już tutaj troszeczkę taśma spada, więc pewnie trochę ulicy zaczęło sprzedawać. No i zobaczymy, co się z tym stanie, tak? Jak będziemy testować ten poziom. Cały czas tutaj bit na S&P jest widoczny. To jest 1900 kontraktów, zaraz pod nim stoi 1300, także bardzo duża jest podpórka. Więc zobaczymy. Cena się trzyma cały czas nad tym dużym wsparciem. O, kolejny spoofer, patrzcie, zaraz nad ceną na DAX-ie postawił sobie ofertę, która została wycofana w 1 sekundzie. Taśma sprzedaje, zobaczymy. Będziemy się tutaj tak troszeczkę kisić teraz pod tym maksimum, ale zobaczymy, co tam wymyślą dla nas duzi gracze. Tak, bo jest bo jest za 10, jeszcze będziemy... Chciałbym wszystkim podziękować serdecznie za zaproszenie na Trading Jam Session. Dziękuję tutaj chłopakom, dziękuję Marcinowi za pomoc sprzętową, bo tutaj bez niego nie mielibyśmy dostępu do tych wszystkich narzędzi. Mam nadzieję, że wykład był na tyle merytoryczny i na tyle składny, że wszyscy czegoś się tutaj dzisiaj nauczyliśmy. Zobaczyliśmy, jak wygląda podczas takich dużych wydarzeń. No, dzisiaj był Mario Draghi, ECB. Jak działają duzi gracze na rynku. Byliśmy świadkami sytuacji, kiedy 120 kontraktów, bardzo duże zlecenie na DAX-ie zaabsorbowało wielką sprzedaż i od momentu, kiedy trafiliśmy w 10 590, wyruszyliśmy na północ. No i teraz musimy niestety już kończyć, natomiast spodziewamy się tutaj z kolegami, żeby nasz kolega, który się zapakował taką dużą pozycją, 120 kontraktów na DAX-ie, zarobił to, musi prawdopodobnie wybić dzisiejsze maksimum, a już w ogóle najlepsza sytuacja byłaby dla niego, jakby to maksimum wybił i jutro DAX od rana otworzył się z gigantyczną luką w górę. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, proszę zadawać je na grupie, jeśli zadajecie je w wątkach, to proszę mentionować JohnnyFX. Jeśli na Messengerze bezpośrednio, to pewnie nie będę w stanie tak błyskawicznie odpowiedzieć, ale postaram się odpowiadać. Linki do wszystkiego będą pod filmikiem na YouTubie, także jeszcze raz dziękuję wszystkim serdecznie i mam nadzieję, że przyda się Wam ta wiedza, która dzisiaj... Johnny, dzięki. Dzięki. Pobiłeś siutka w długości materiału. Tak? On cię zabije. Nie było to zamierzone.